Cześć, z tej strony Enter z Bastardów. Jesteśmy w naszej spelunie i dzisiaj ja będę naszym barmanem, jego rozmówczynią będzie dzisiaj RPGowa Lenka. Witam serdecznie. Cześć wszystkim. Bardzo mi miło dzisiaj zażywać trunki w dobrym towarzystwie. Bardzo się cieszę, że jesteś. Może zacznijmy od tego, skąd się wziął ten pomysł na dzisiejszy podcast, ponieważ mamy konkretny temat. Tym tematem jest Greenwood Outlaws, czyli Banici z Greenwood. Nowa gra od Łotra, kolektywie współpracy z Fireballem, Kają Solską, Hechłokiem i kilku innych osób, które kolektywnie tworzą sobie swoimi fanpage'ami w przystępnej, darmowej cenie małe gry fabularne. Pierwszym takim moim skojarzeniem to był Robin Hood Disneyowski. Moim też. To się zaraz nasuwało. Coś jeszcze innego mi świtało, już teraz oczywiście zapomniałem właśnie wtedy, przed kamerą to zawsze się zapomina takich rzeczy. Może jeszcze ci się przypomni w trakcie. Kto to tam wie? Bo na pewno nie ja. Tak, dlaczego w ogóle sobie pogadamy o tej dzisiejszej, o tej gierce? To może byś nam to powiedziała. Barman się rozgadał, a to powinien gość przecież napieprzać. No, myślę, że możemy dzisiaj tak pół na pół, nie? Może czasami ja stanę za blatem i po prostu tam pomacham czasami za ciebie. Ściereczką. No, ale generalnie pomysł nam się wziął z naszej rozmowy pod moim postem o banikach z Greenwood, nie? Znaczy, kiedyś właśnie wrzucałam recenzję, a potem właśnie posta z gry z moimi rozkminami i no i właśnie zaczepiłeś, że jesteś ciekaw, jak podoba mi się mechanika, nie? I zaczęliśmy wtedy rozmowy o tych segmentach i zegarach. No i powiedziałeś, że to ciekawy temat na podcast, a ja... Ej, naprawdę? Tak, sobie gadamy, ale powiedzmy sobie, czym to dokładnie jest. Jest to gra, w której gra się antropomorficznymi zwierzętami w średniowiecznych klimatach i każda gra jest eskapadą, takim jednostrzałem banitów, którzy robią coś niefajnego obecnie rządzącemu księciowi Rupertowi i podlegającym mu szeryfowi Greenwood. Ponieważ Greenwood jest miejscem na mapie fikcyjnego królestwa, które jest pełne lasów, kiepskie do zarządzania ze względu na te lasy i o bardzo dużym procencie zwierzątek ponad prawo. Tak. I jest to na mechanice moich ukochanych ostrzy w mroku, co bardzo mocno skupiło moją uwagę. Jak tylko już doczytałem drugie zdanie w zapowiedzi od Łotra, to się dowiedziałem, że jest to bazowane i mocno inspirowane grą CBR plus PNK, czyli de facto cyberpunkiem, tylko że nie tym wielkim cyberpunkiem Red, tylko taką inną, małą też gierką, która prezentuje uproszczone zasady ostrzy w mroku i też jest nastawiona na jednostrzały, tylko jest w klimatach cyberpunkowych. Jak tak sobie porównałem jedno do drugiego, to jest bardzo, bardzo dużo podobieństw, a wręcz bym powiedział, że jest tylko trochę modyfikacji, jeżeli chodzi o mechanikę, co jest samo w sobie dla mnie subiektywnie dużym plusem, ponieważ CBR jest też świetną grą. Więc jeżeli się inspirujesz świetnymi grami, no to wychodzą też raczej ponadprzeciętne produkty. No, właśnie to też był taki ciekawy punkt w tej rozmowie o tym podcaście, nie? Bo ty właśnie jesteś tak zaznajomiony z tymi wszystkimi systemami. Ja tak naprawdę w ogóle też jak przeczytałam, że to są inspiracje i banici są oparci na tym, to postanowiłam się z tymi grami nie zaznajamiać na razie, nie? Na początek, żeby po prostu wziąć banitów takich, jakimi jest, nie? I zobaczyć, jak to wygląda. Także o ostrze, no to wiem tyle, co ty mi opowiadałeś, nie? No, albo jak ktoś wprowadzał do rozgrywki, nie? Zegary. To tyle. No tak, zegary. Te sławne zegary, które ostrza nie wymyśliły, ale przynajmniej w mojej bańce tak rozpropagowały, wyjaśniły tak naprawdę wszystkim, jak z nich korzystać i były główną ampoliną dla zegarów do bycia popularnymi w Polsce.
Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, a wiesz z czego pochodzą? Tak, gdzie były pierwszy raz użyte zegary? Bo w sobie właśnie myślałam, że z Ostrzy, nie? Nie chcę, no właśnie, nie chcę na wizji skłamać, ale o ile pamiętam, to był chyba Apocalypse World. Jeżeli jest spora szansa, że to mógł być ten pierwszy PBTA, ale nie jestem pewien, nie zresearchowałem tego, pobiczuję się potem. Daj spokój, ja też nie wiem, nie? Więc ale wiadomo, że najczęściej ludzie myślą, jak zegary, no to myślą o strzał roku. To jest prawda. De facto tak. Tak, i zastanawialiśmy się, jak do tego podejść w ogóle i wpadliśmy na pomysł, żeby po prostu, jest to krótka gra, chcemy ją przegadać, odpowiedzieć na jakieś pytania, czy rozwiązać jakieś wątki mechaniczne, a że jest to, jak wspomniałem, krótka gra, to zróbmy sobie z tego po prostu recenzję krok po kroku. Co jest też ważne, po omówieniu podręcznika, w bardzo taki luźny sposób, będziemy też spoglądać na Frequently Asked Questions, napisane przez Łotra dosłownie kilka dni temu. Podczas publikacji tego podcastu pewnie już są od tygodni. Oraz dodatek, który też wyszedł kilka dni temu od Łukasza Kołodzieja, czyli od Skaven Loftu, czyli od Fireballa, koniec końców. Więc co ty na to, że byśmy sobie odpalili tego PDF-a i po prostu go obejrzyli? Jak najbardziej. Jestem za. Więc tak. Zaczynają się takim króciutkim wstępikiem. A propos, musimy zacząć od tego, że bardzo mi się podoba to tło na początku, to zielone z toporkami, mieczami i strzałami. Jeżeli będę wink nagrywał jakichś banitów, to będę się starał właśnie jakoś zinkorporować tę grafikę, bo jest super. To jest super. W ogóle jeżeli chodzi o skład, to mi się strasznie podoba, że przez wszystkie strony, wiesz, jest w tle taka faktura starego papieru, nie? I to strasznie poplamionego, to bardzo pasuje tutaj. Taki pergamin trochę. O tak. No, także to jest bardzo na plus. Banici z Greenwood to minimalistyczna gra fabularna. Nie będę więcej czytał, ponieważ myślę, że spauzowanie sobie tego materiału, a przede wszystkim ściągnięcie go z itch.io albo z drive-thru Łotra to będzie najlepszym pomysłem, żeby razem z nami to sobie przeglądać. I tak, mamy autorów, mamy spis treści i tak naprawdę tym spisem treści też będziemy się inspirować, żeby zagadywać o jakieś elementy mechaniczne oraz o tym, jakie mamy podpunkty sobie do dzisiaj do obrania. Czyli na początku zaczniemy, o czym jest w ogóle ta gra. Mamy opis Greenwood, mamy świetną grafikę od Brzoza, który pokazuje jakby kropka w kropkę to, co bym widział z disneyowskiego Robin Hooda. Tak, to prawda, ale tak, żeby być fair, no to właśnie, bo ta królowa też tutaj, Lion's Crown, no to pewnie Richard dwie serce, nie? To się nasuwa zaraz ten król z tej legendy i jakie inne zwierzę, nie? Dla królowej i jej braciszka, nie? Tak. Więc mamy taki malutki, bardzo mały zarys fabularny, który jest tylko po to, żeby można było gdzieś usadowić naszą przygodę, bo tego światotworzenia tutaj jest bardzo mało, co mi nie przeszkadza zupełnie. Uważam, że krótkie gry właśnie powinny mieć tylko ogólny zarys, a jeżeli chodzi o jakieś bardziej szczegółowe elementy fabuły, to powinny być raczej albo zawarte w przedmiotach, albo zawarte gdzieś tam po prostu ukryte trochę, albo cała gra powinna być wtedy na tym skupiona, nie? Bo jak jest tak luźno, to... No tak, no bo też Tytus właśnie tutaj pisał, że to jest przede wszystkim do jednostrzałów, nie? Więc to zostawia takie spore pole do tej interpretacji. I co jest sobie fajne, nie? Że można to tworzyć wszystko pytaniami między sobą, zresztą tam potem zobaczymy, nie? Że sugeruje te pytania. Tak. Akcja się toczy w Greenwood. To jest konkretna prowincja w wymyślonym królestwie, o którym znamy tylko, że jest jaką ma nazwę oraz to, że jego królowa wyjechała na krucjatę i państwem się teraz zajmuje książę Rupert, który tak jak książę Filip w Robin Hoodzie?
John, nie? John chyba. John, książę John. Więc tak. Więc książę Rupert nakłada wielkie podatki, egzekwuje je szeryf, który jest jego pomagierem i banici bez Robin Hooda, tak zwane kaptury, przejmują inicjatywę, żeby zabierać mu i dawać trochę sobie, trochę biednym. No, ale to jest fajne tutaj, to o czym już tutaj wspominałeś, nie? Że są właśnie te małe społeczności w lesie, że tak naprawdę to jest takie miasto leśne, nie? Ogólnie ten teren i to jest super do tworzenia sobie na tych jednostrzałach takich małych tych społeczności, czy nie wiem, czy posegregowane na zwierzątkowe rasy, nie? Czy coś tam, że segregacja rasowa zwierząt, to nie. No właśnie, może nie idźmy tą drogą. Nie, ale, nie o to mi ale nie, bardziej myślałam o bym ich wrócił do zdolnościach różnych, nie? Wróciłbym do tego tematu, ponieważ są wspomniane takie grupy w dodatku. Na okładce masz jednak widać ten zamek, nie? Widać ten zamek. Ja sobie zawsze wyobraziłem sobie go podczas swojej sesji, że jest to miasto, stolica prowincji. Jest tam zamek, jest tam normalnie domy i tak dalej. A w lasach, no raczej widziałem, że się kręcili tylko kaptury, tylko banici. Ale faktycznie odblokowałaś mi tutaj tą drugą inspirację, o której sobie pamiętałem, to Root. Okej. Planszówka i gra fabularna, gdzie gra się też w wojenne... no tam jest wojna w lesie, no. No, nie miałam jeszcze okazji zagrać w Root, ale te grafiki mi się tak strasznie podobają, są przesłodkie, nie? Są przesłodkie i bardzo dobrze kontrastują z tematyką. O, no proszę, to świetnie. To kojarzy mi się zaraz z Wojnami Jednorożców. Był taki film animowany w tym roku, co postacie były animowane tak podobnie do Troskliwych Misiów, nie? A to Byłem jest... w kinach. Byłeś w kinie, ale super. Ja przegapiłam. No, zazdroszczę. Rozwaliło mi mózg. Kończąc tą anegdotkę, najbardziej mi się podobało zakończenie. Okej, dobra. Wszystkim polecam, tylko jest to bardzo specyficzny film. Tak, i nie dla dzieci, bo moja koleżanka była na seansie i ktoś przyprowadził swoją 10-letnią córeczkę, nie? Wychodzili z kina. Rany Julek. No, masakra. No, ale wracając do gry, no to właśnie jak ja gram rozgrywkę, no to może trochę podobnie do ciebie. Znaczy też rzeczywiście wokół samego zamku zrobiłam taką część rzeczywiście miastową, nie? Żeby to jakoś urozmaicić, a w lesie rzeczywiście chowali się banici, ale jednak też były takie pomniejsze wioski, nie? Które tam trzymaliśmy. No, ale fajnie, że to właśnie zostawia tyle możliwości, nie? Tak. Ja poszedłem od razu w akcję, więc tak naprawdę tylko lokację, która akurat była częścią eskapady, nie było żadne miasteczko, więc nie było potrzeby tworzenia. A jak była już jakaś scena miasteczka, no to było już w stolicy. Więc zupełnie o tym nie pomyślałem, ale widzisz, no, można z tego zrobić naprawdę dużo. Wystarczy trochę kreatywności i ewentualnie tabelek losowych do pomocy, o których będzie jeszcze potem, bo istnieją i mam o nich parę zdań do powiedzenia. Pierwsza różnica z ostrzami w noku. W ostrzach w noku ma się skoki oraz struktura sesji podzielona jest na tak zwany free play, czyli granie w miarę klasyczne, skok, który ma konkretną strukturę, ma swoją mechanikę i tak dalej, oraz postój, czyli zejście po skoku, konsekwencje z niego wynikające, rzucanie na tabelki na jakieś różne frakcje oraz robienie pewnych rzeczy, które można robić tylko wtedy, a nie można we free playu albo podczas skoku. Są do tego też retrospekcje, ale to już inna gama. I na parę kaloszy. A tutaj mamy tak naprawdę tylko skok, który się nazywa eskapadą. Nie mamy wstępu, nie mamy zakończenia, czy tam takiego większego outro. Gra sugeruje, żeby od razu wejść w akcję. Jest to też zgodne z tym, co Cyberpunk z plusem, o którym wspomniałem, CBR zakłada, czyli wszystko wyjdzie w praniu, play to find out, lecimy od razu z koksem, ma się trzęść ziemia i napięcie będzie rosnąć. Jak ty się z tym w ogóle odnalazłaś w takiej konwencji? No wiesz co, powiem ci, że ja mam wrażenie, jak prowadziłam tą jedną sesję, że ja też nie do końca zrozumiałam tą kwestię
tego rozpoczęcia przejść od razu do rzeczy, nie? Znaczy generalnie przeszliśmy od razu do akcji, można to powiedzieć, z moją trójką graczy, natomiast ja generalnie pozwoliłam im tą akcję zaplanować, a tak myślę, że ten podręcznik, że może tekst miał mi sugerować, żeby na przykład ich wrzucić, wiesz, od razu, jesteśmy w trakcie potyczki, dawaj, tutaj ten w ciebie celuje, lecimy z akcją, nie? Także tego jeszcze nie miałam okazji spróbować. Ja zrobiłam tak, jesteście na drzewie, przejeżdża wóz właśnie naszego, no, ten co zbiera podatki, celnik? Zbiera Celnik, podatki? no. Skarbnik. No to właśnie tak, wóz skarbnika, celnika, nie? Jest z nim tylu i tylu żołnierzy. Zaplanowaliście już, lećcie, nie? No to jest dosyć klasyczne, też z tym, co ostrza preferują, w sensie, no podczas freeplayu na pewno się wymyśli pomysł i wymyśli się jakiś ewentualny szczegół. Jest ta mechanika cała zbierania informacji, więc jednak jest parę elementów, które pozwalają ekipie zacząć skok z jakimś tam pseudoplanem. Tutaj gra wręcz sugeruje, żeby od razu wrzucić graczy, że są już w kłopotach. I dobrze, wykaraskajcie się z tego, mistrz gry im zarzuca taką mocno podkręconą piłeczkę, żeby gracze mogli ją odbić. No właśnie. Ja też zrobiłem podobnie jak ty. Mieliśmy jakiś konkretny cel, tak jak tutaj mamy przykładowe cele Escapad. Nic więcej, to było jedno zdanie i się spytałem już graczy, jak wygląda scenario, nie? Jak wygląda to, co robicie, to gdzie jesteście, kiedy jesteście tuż przed waszym celem, można to tak było nazwać. Mhm. Jest to początek skoku. Uważam, że zrobiłaś tak zwany RAW. Tak jak zasady ci sugerują, nie? Tak jak zasady ci zostały napisane, więc pytanie jest tutaj bardzo... To jest jedno z tych takich pierwszych rzeczy, które myślę, że można napomknąć do ostrzy, że to jest... Zasady są... Nie napisane zostały sztywnie, ponieważ każdy może je zinterpretować odrobinkę inaczej. Przejść od razu do rzeczy nie znaczy przejść do punktu A, tylko to znaczy przejść do punktu, który ty uważasz, że jest A. Mhm. No tak, no to prawda. Natomiast na pewno chciałabym kolejnym razem spróbować ich bardziej podkręcić te kłopoty od początku, nie? Żeby nie dawać im aż takiej przewagi od początku, w sensie, bo no, myślę, że to mogłoby jakoś podkręcić sytuację na początku, nie? Też może ten taki punkt właśnie, no nie wiem, tutaj mi dużo akurat ten obrazek sugeruje tych emocji z tymi dzidami, nie? Które się kierują na tych kapturów, ale że od razu, żeby oni byli w takim napięcie, trzeba działać szybko. No tak, to jednostrzały to jest prowadzenie postaci tak, jakby były skradzionymi samochodami, więc nie ma co ich ani ograniczać, ani się za bardzo nimi przejmować. Pod względem tego, że na przykład potrzebuje go jeszcze tą postać na kilka jeszcze sesji, żeby wybrzmiał jej dramatyczny wątek fabularny. No nie no, wyciągamy go już teraz. No pewnie, nie? Co jest tam dalej? Jasne. A czy pozwoliłbyś jeszcze, żebyśmy się odrobinę cofnęli? Bo chciałam Oczywiście. tylko się cofnąć do tej strony 10, że szeryf, że to mi się bardzo podoba. Jestem ciekawa, czy w ogóle ustalaliście u ciebie, jak wygląda szeryf? Nie wiem, czy się spotkaliście z szeryfem, ale to akurat jest dla mnie właśnie bardzo fajne, że można wspólnie, że tutaj jest sugestia właśnie, jaki jest gatunek zwierzęcia i jaki on jest z charakter, jakie ma plany, nie? Bo to było bardzo fajne do ustalenia. No, tak właściwie tworzenie własnego NPC na sesji z graczami, nie? Tak, zrobiliśmy to. Jeżeli też to zrobiłaś, to możemy na 3, 2, 1 powiedzieć, jakiego jest gatunku, bo ja coś tak czuję, że będzie ten sam. Dobra, zobaczymy. Okej, 3, 2, 1. Jaszczur. Wilk. No to jednak nie. I tak myślałam o wilku, nie? Cały czas miałam tego z Robin Hooda w głowie, nie? Poszliśmy w klasyka. Nasz się trochę różni od tego Robin Hoodowego, ale... No tak, ale wiesz, ale klasyki też z jakiegoś powodu są klasykami, nie? Mhm. I tu jest już taki pierwszy punkt. Ja bardzo lubię tworzyć wspólnie. Zawsze zadaję pytania i potem dobuduję do tego jakieś detale, żebym ja też miał jakiś udział. Natomiast mamy tutaj pierwszy punkt, który jest przez grę
nazwany Ustalcie. Bo to jest znowu ogromna szuflada możliwości i wyobraźni, nic konkretnego, nic konkretnie ustalonego, a mnóstwo inspiracji, co sprawia, że szeryf na każdej eskapadzie może być zupełnie inną personą. Może być łagodny jak baranek, który jest po prostu jakimś comic reliefem, a może być tyranem, który wiesza mieszkańców co drugą ulicę. No, u nas był takim dosyć, no wiesz, chudy, obślizgły jaszczur, który był zakochany w jakiejś damie dworu od tego księcia Ruperta i nie miał szans. I może trochę taki zdenerwowany incel, można powiedzieć, nie? Aha, czyli taki zrobi się z niego takiego trochę żartobliwego, komiczną postać. Tak. Nieudacznik na wysokim stanowisku. O tak, no. W ten sposób. A wasz z charakteru? Wiesz co, nie będę spoilował materiału, ale był o 180 stopni inny. Dobra, to super. To też fajnie. No, ale generalnie, wiesz, ja lubię też wprowadzić często gotowe scenariusze, w sensie na przykład w Tajemnicach Pętli, nie? Natomiast lubię właśnie z nimi kombinować. Jest taki scenariusz, co ja już prowadziłam z 10 razy, chłopiec z odzysku, z Tajemnic Pętli, ale ja tam za każdym razem jest jeden chłopak, Charlie, który tam jest ważny i jest opis w tym scenariuszu, nie? Ale ja za każdym razem to po prostu wykreślam i się wszystkich pytam, jaki jest Charlie i jak wygląda Charlie i co lubi Charlie, nie? I potem z tym lecimy i te modyfikacje wchodzą. Przez to fajnie jest patrzeć po prostu, jak masz graczy przechodzących przez tą samą historię, tak właściwie, nie? Ale z tymi różnicami i jak każda inna drużyna kombinuje. Także zadawanie pytań jest zawsze na propsie. Mhm. Mamy tutaj też pierwszą tabelkę losową, czyli przykładowe cele eskapad. Ma ona tylko 6 pól, ponieważ gra korzysta tylko i wyłącznie z K6, więc samo jak Ostrza korzysta tylko z K6 i wszystkie tabelki są na szóstki, tak żeby można było po prostu trzymać tą jedną garść i ciągle nimi rzucać. Są systemy, które korzystają z całej gamy różnych brył i to też jest fajne, ale jak już system zakłada, że jest jedna, to nie ma sensu, tak mi się wydaje, nie ma sensu wrzucać specjalnie kości tylko na tabelki losowe w podręczniku, kiedy cały system jest czymś innym. Ale to taka moja obserwacja. Dobrze, poleciałbym dalej. Szkodowe zwroty akcji, bo tam było wspomniane o kłopotach, komplikacjach. To mi się też bardzo podoba. Też jest to wyciągnięte z tabel, nie pamiętam czy z CBR-a, ale na pewno z Ostrzy, że tam zawsze będzie jakiś twist. Nie jest zawsze konkretny. Tak, myślę, że to się da podciągnąć wszędzie, nie? My akurat na sesji nie korzystaliśmy z tych tabel losowych, nie? Kombinowaliśmy jakoś, no lecieliśmy z tym, nie? Ja miałem taką sytuację, że zdecydowaliśmy się zagrać banitów w momencie, kiedy usiedliśmy już do kamerek, więc nie miałem czasu zupełnie się ani przygotować i tak dalej i wtedy tabelki losowe były dla mnie nawet nie, że zbawieniem, tylko bardzo dużym ułatwieniem. I tutaj też jest kolejna część tej sesji Zero, którą myślę, że gra bardzo tak przemytniczo prowadza, bo nie jest tutaj eksplicytnie napisane zróbcie sobie sesję Zero przed grą, tylko ustalcie to i to. Czyli de facto zróbcie sesję Zero z tych rzeczy, z tych elementów, ale nie mówiąc, że to jest sesja Zero. Wszyscy żyli długo szczęśliwie oraz klimat gry. No i właśnie, można sobie zrobić ruta, czyli zbrodnie wojenne, a można z tego zrobić Robin Hooda disneyowskiego, czyli wesołą przygodę, gdzie największą zbrodnią będzie palnięcie kogoś patelnią po łbie. I też słodko. Co u was było? U nas raczej w patelnię, nie? Tak, nasza chwila mroku to było zastanawianie się, bo mieliśmy bohatera niedźwiadka i on był głodny. I wiesz, ta rozkmina, bandzici nigdy ci nie powiedzą, co jedzą na obiad, nie? Czy kogo. Albo co robią z ciałami wrogów. Tak. To tak jak w Pokemonach masz... długo się zastanawiasz, czy istnieją zwierzęta, czy po prostu wszyscy tam jedzą Pokemony. To są normalne zwierzęta obok Pokemonów. Z tego co wiem, to nie. O nie.
O nie, a ja pamiętam, chyba jedli sushi. Jedzą magikarpy? Czy na Wigilię się je magikarpa? Czy na Wigilii się je Magikarpa? To jest pytanie, które zakończy ten temat, a otworzy ludziom nowe lęki, odblokuje. Myślę, że możemy przejść do... O właśnie, zaczyna się rozdział zasady, więc czy masz jeszcze coś do dodania kwestii klimatu, o czym jest gra, konwencji, konceptu? Wiesz co, dla mnie sama koncepcja jest bardzo spoko, w sensie, no sama rzeczywiście jestem ciekawa, jakby to miało być na poważnie, nie? Bo jak sobie myślę o tym na poważnie, o tych słodkich zwierzątkach, no to rzeczywiście mi to wchodzi w te klimaty wojny jednorożców i musiałabym to mieć jednocześnie trochę takie po prostu tak, aż wiesz, aż takie chore czy coś tam, że chyba bym nie potrafiła tak stricte po prostu normalnie, dramatycznie na poważnie w to zagrać, nie? Ale do takich, tak jak graliśmy właśnie w tego a la Robin Hooda, no to dla mnie to był bardzo przyjemny, uroczy czas, nie? A jak u ciebie? No, my poszliśmy bardziej poważnie i wyobrażałem to sobie właśnie troszeczkę jak wojnę, ale nie aż tak przesada, bo tam są dwie skrajności, absolutne dwie skrajności wyciągnięte, a ja z tego zrobiłem no bardziej Roota, no bo Root jest kolorowy i tak dalej z wyglądu, natomiast nie jest aż taki tęczowy jak właśnie te misie i jednorożce, tylko jest bardziej stonowane. Dało radę na spokojnie. Tak sobie teraz pomyślałem, że można zawsze wyobrazić sobie te wszystkie sceny jakby były hiperrealistyczne, no to wtedy też łatwiej. Czyli tak, mamy skok przez płot albo jeden z wielu tych niskobudżetowych filmów live action, gdzie zwierzęta są z doklejonymi CGI ustami. O mój Boże, tak. To wygląda pięknie w mojej głowie teraz. Albo taki bad AI Robin Hood, nie? Live action. Ojej. No. Nie dawaj Disneyowi piłą pomysłów, bo już zrobił takiego Króla Lwa. Robią Bambi. Nie miałem pojęcia. Przykro mi, że ci przekazałam. O, to jeszcze zanim te zasady, to jeszcze powiem o stronie 14, że uwielbiam te ilustracje, w sensie tutaj Brzozo robił ilustracje? Tak, Brzozo, no to uwielbiam, wiesz co, jak widać na tych postaciach, że siedzą w cieniu i że on potrafi to zrobić tak, że no widać normalnie, chociaż on korzysta z samych plam, po prostu z całych plam, nie? Że widać ten cień na tej postaci, że one są ukryte, a jednocześnie mamy pokazaną tą sylwetkę. Super zabieg. Tak, bardzo fajny. Ja tego jeszcze nie opanowałam, nie? Więc jednocześnie takie zazdro, ale super. Zasady. Podczas rozgrywki jedna osoba jest prowadzącą, a reszta są osobami grającymi, podzielone w punktach, jakie to są ich obowiązki. U mnie zawsze jest to o wiele płynniejsze niż zakłada podręcznik. O wiele częściej zachęcam graczy do tego, żeby tworzyli sobie wyzwania, żeby dodawali kolorytu do opisu, do lasu czy do jego mieszkańców i też pozwalam sobie, żeby dodawać czasami do ich postaci rzeczy albo sugerować. Więc u mnie akurat te obowiązki są trochę bardziej płynne. Bardzo mi się podoba tutaj wspólny aspekt, te trzy podpunkty oraz link do BHS-ów. Można z nich nie korzystać, można ich olewać, można się z nich śmiać, a można z nich korzystać. A dodanie takiego małego podpunktu i link do obszerniejszego artykułu jest, uważam, że najlepszą opcją. Tak, myślę, że tak, nie? No bo zwłaszcza, że to są PDF-y, nie? Gdyby to było wydawane w papierze, no to fajnie by było, gdyby był opis, co to w ogóle jest. Tak, wtedy tak. No, ale skoro rzeczywiście to jest w PDF-ie, no to taki link, no to jest wystarczający, nie? Mogę też na to patrzeć z perspektywy kogoś, kto rozpoznaje te wszystkie narzędzia, które zostały tutaj wypisane, więc mogę nie odczuwać aż takiej wielkiej potrzeby, żeby mi to tłumaczyć.
Ale zgadzam się i się poprawiam, że jeżeli to nie byłby PDF, to jedna dodatkowa strona nikogo by nie zabiła. No to zaczynamy. Mamy, tak, dobrze zaczęliśmy, no. Mamy to mięsko, czyli rzut na akcję, zagrożenie, efekt i przewaga. Nie będę się tutaj streszczał tego, więc może przejdźmy do twoich rozkmin jako osoba, która się z ostrzami nie zapoznawała i tak naprawdę dowiadywała się o tych zasadach właśnie z tego tekstu, który tutaj widzimy. Niektóre rozkminy też mi się już w trakcie rozjaśniły, nie? W trakcie grania to na pewno. I na początku, znaczy ja często to teraz zauważam ogólnie w podręcznikach, które ja ostatnio czytam, tak głównie właśnie takie chyba indyki, nie? To, że ja mam taki kłopot, że ja bym chciała takich stricte definicji do pewnych aspektów, nie? A nie, że to jakoś tak wychodzi w trakcie tekstu, czy też na przykład najpierw o czymś czytam, a jakieś 2 strony później mam wyjaśnienie, nie? Co to jest. Więc na początku rzeczywiście jak zaczęłam czytać, to miałam takie jakie zagrożenie, jaki efekt, co ja mam, ale no na kolejnych stronach to już jest, nie? Zresztą też pamiętam, że no bo to jest wiadomo już wydana wersja, nie? Wcześniej miałam też rozkminy, których no nie do końca pamiętam z tych poprzednich wersji, nie? Tutaj, ale tak, z tymi zagrożeniami i efektami, no to chyba miałam najwięcej takich rozkmin na temat tego, że czasami ta pula kości, tutaj z tych atrybutów i umiejętności była malutka dosyć, nie? I że fajnie by było, gdyby więcej było możliwości zwiększenia tej puli i jednocześnie zastanawianie się nad tymi zagrożeniami, efektami, wiesz, ile to powinno mieć tych pól, nie? Czy jaki to powinien mieć poziom, nie? Czy właśnie level tych konsekwencji i sukcesu. Tutaj bym faktycznie napomknął, że jest to różnica, bo tutaj jest tak, jak mamy w CBR-ze, czyli liczbowe wartości zagrożenia i efektu. W ostrzach jest to położenie, a nie zagrożenie i efekt. I tam mamy strukturę, listę, taką zamkniętą listę tych położeń i efektów, które są nazwane wyrazem, a nie liczbą. Więc mamy pozycję, czy położenie mamy kontrolowane, czyli najbezpieczniejsze, ryzykowne i desperackie. A tutaj mamy zagrożenie 0, 1, 2. Okej. I to jest dokładnie to samo, tylko że ja o wiele bardziej wolę słowo, bo słowo mogę wpleść w opis i nie muszę w meta mówić, że coś jest desperackie, tylko mówię ci, czujesz, że jest desperacka sytuacja, nie? Mhm. Tak, tutaj wiesz co, tutaj nawet to nie jest 0, 1, 2, bo domyślne poziomy dla obu to 2, nie? Tam mamy niżej w tym zagrożeniu. No to tak naprawdę jest to 1, 2, 3, bo dwójka jest tutaj równoznaczna z pozycją ryzykowną i ona też jest bazowa. Podręcznik ostrzy sugeruje, że jeżeli nie masz pomysłu na to, jakiego położenia użyć, to użyj ryzykownego. Tylko tam jest tak napisane, że jeżeli nie wiesz co, no to użyj tego, a tutaj jest napisane domyślny to 2. No to wychodzi na to samo, ale troszeczkę inaczej inny jest priorytet, nie? W przypadku ostrzy priorytetem jest to, żeby to mistrz gry, albo bardziej cały stół, przecież to jest obowiązek mistrza gry, wymyślił. Jeżeli nie ma pomysłu, to niech przejdzie do defaultu, a tutaj jest default albo zmień. Niby to samo, a jednak trochę inaczej. Tutaj to rzeczywiście, no w sobie teraz mi się więcej otwiera tych rozkmin, co mieliśmy i na sesji, i tak moich na ten temat, co mi się tu podoba, co nie, w sensie, znaczy, czy nie podoba. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Mieliśmy na sesji kilka takich, fuck upów, nie wiem jak to określić, nie? Przepraszam. Jestem w parze, może mi się zdarzyć, ale ten grunt, że dobra, wiesz, tam nie pękaj mebel, tylko klnij ile wlezie.
Dobra. W każdym razie wiesz, bo to było przed każdym rzutem ustalanie, jaki ten rzut, to co chcesz osiągnąć, jaki to może mieć poziom zagrożenia, nie? I właśnie trzeba było, ale osobno trzeba ustalić i zagrożenie, i efekty, nie? I czasami nam się zdarzyło, że zanim zdążyliśmy o tym pomyśleć, albo po prostu zapomnieliśmy i ktoś rzucał. I potem patrzymy, sukcesy... tak, jest sukces. A na co? I co to miało osiągnąć? I tak, w sensie mieliśmy, udało się, ale co wypełnimy, no nie wiemy. Nie? Jest, no to wtedy się patrzy na te domyślne wartości, nie? Czyli 2-2. To jest taka furtka dla mnie, taka furtka bezpieczeństwa, że... Bo to też mam z nowymi graczami do Ostrzy, że szybko na prędko chcą po prostu zebrać pulę i rzucić. Dla nich to jest normalne, dla nich to jest oczywiste, że mistrz gry czasami nie mówi poziomu trudności, albo nie jest on potrzebny, bo jak się powie, nie ma tutaj poziomu trudności, czyli zawsze rzucamy na ten sam ryzyko. No właśnie, nie. Bardzo mi się podoba położenie i efekt zamiast poziomu trudności. To od razu sugeruje, że gramy postaciami którzy są kompetentni w czynnościach, które robią. Czyli to nie jest kwestia, jak coś jest trudne, bo to efekt już się załatwi trochę, nie? Ale coś może być jednocześnie trudne, ale konsekwencja z tego nie powinna też być jakoś super dotkliwa. I wtedy byśmy sobie już zrobili kontrolowane, ograniczone, co też jest pewnym zabiegiem mistrza gry, żeby zachęcić graczy do używania tego, co za chwilę przejdziemy, czyli co można zrobić ze swoim bazowym położeniem, efektem i ilością kości. Mówiłaś, że mało jest kości. Może ci się zmieni to zdanie w momencie, w którym sobie właśnie powiemy, jak dużo można ich zebrać poza. Aha. No, to sobie zaraz zobaczymy, nie? W każdym razie, no, to były te wrażenia z tej naszej pierwszej sesji, nie? Ale też jak sobie potem może zerkniemy na kartę, nie? Postaci, to powiem, co my tam właśnie, jakie mieliśmy rozkminy na ten temat, nie? Grunt, że jeszcze chciałam tutaj powiedzieć z tym, co mi się podoba i tak sobie porównam do tych tajemnic pętli, nie? Ten taki aspekt tej losowości, bo w tajemnicach pętli często jest tak, że ustala się właśnie jakiś ten poziom, ile trzeba mieć sukcesów, nie? W tym rzucie, czy ile w finale jest często, nie? Że ile dzieciaki tam muszą osiągnąć na końcu tych sukcesów i to jest dosyć losowe z tym, że oni nagle mi mogą wyrzucić albo 10, albo 1, nie? W tym wszystkim. Pamiętam, że jak graliśmy na tych złotych toporach, to w tym finale to w ogóle osiągnęliśmy już sukces całkowity, zanim doszliśmy do ostatniej osoby, nie? I to było takie, kurde, trochę to było kijowe, nie? A tutaj lubię, rzeczywiście fajne jest to, że się ustala ten poziom i wiemy, że kto ile może osiągnąć, ile może wypełnić, nie? Jak mu się uda. No to i tak się zastanawiam, czy to właśnie w tych pętlach nie uratowałoby mi trochę tego elementu właśnie losowości, a może by to skonkretyzowało w ten sposób z tymi rzutami, więc no muszę sobie pomyśleć, nie? Zastanawiam się, czy tego tam nie wprowadzić, trochę nie zmodyfikować, że ustalamy przed rzutem, że nieważne, że wyrzucisz 8, weźmiemy 3, tak? Jak ci się to udaje, to wpisujemy 3 na przykład, nie? Jak będzie taki maks. Wtedy może jest szansa, że wszyscy zdążą zrobić coś epickiego, nie? Tak, no jest to bardziej kontrolowane. Odniósłbym się też tutaj do przewagi. Przewaga jest modyfikatorem zagrożenia lub efektów, zależnie od fikcji. To jest de facto, mam wrażenie, czymś, co zabrakło w tym podręczniku, czyli mocne nakreślenie, że to fikcja jest pierwsza, co by mocno ukierunkowało, myślę, początkujących w tej mechanice graczy i mistrzów gry, czym się sugerować, bo to nie jest tak, że gracz wybiera sobie umiejętność najchętniej, najprawdopodobniej najlepszą, którą ma, najbardziej tam wyplusowaną, którą ma, żeby i coś robi w fikcji, tylko to sobie palnie na fikcji, nie, że szybko coś robi i my wybieramy umiejętność w oparciu na tym, co jego postać faktycznie w tej fikcji robi, a nie w czym jest najlepsza. I tak samo zagrożenie i efekt jest bardzo mocno opierane na tym, co się w fikcji dzieje i dopiero potem są modyfikacje tego w związku z jakąś umiejętnością albo z jakimś ekwipunkiem. No i ta przewaga jest jedną z tych modyfikatorów.
Czyli generalnie w tej przewadze, jeżeli cię dobrze rozumiem, to chodzi w sensie, że określanie tych dodatków tutaj z tej przewagi, nie? Czy znaczy tego bonusu tej przewagi, to najpierw na podstawie tego, co jest tutaj wokół, a potem na podstawie umiejętności? Żeby to nie było... Ja przewagę interpretuję w ten sposób, że jest ona takim krokiem pomiędzy tym, co gracz jeszcze dodaje do puli rzutu, używa ekwipunku, używa umiejętności, a tym, co mistrz gry według fikcji uznał za zagrożenie i efekt. Powiedzmy, że jest sytuacja, że faktycznie nasi banici walczą na otwartym polu ze strażnikami. Strażnicy mają przewagę liczebną, więc robimy z tego zagrożenie 3. Efekt jest powiedzmy ograniczony, czyli jest 1, ale uznaliśmy wcześniej, na przykład wynikami poprzednich rzutów było to, że nasi banici mają jakąś przewagę. Na przykład to, że strażnicy są ospali, przed chwilą jakby się obudzili i nie wiedzą do końca, co się dzieje. I to zostało ustalone dzięki temu, że rzut wcześniej banici zdobyli sukces, albo nawet krytyka, na tym, żeby właśnie jak najszybciej przebiec przez mury. Przykładowa sytuacja. To wtedy uznajemy, że najpierw jest ten zagrożenie 3, efekt 1, ale przewaga sprawia, że mistrz gry może uznaniowo stwierdzić, no dobrze, macie przewagę, więc no to zrobię ten efekt 2, a nie 1, bo może i mają nad wami przewagę liczebną, ale są ospali. I dopiero wtedy gracze wchodzą ze swoim ekwipunkiem, umiejętnościami, żeby jeszcze bardziej zmodyfikować ten zagrożenie i efekt. Okej. Tak to sobie wyobrażam. Myślę, że całkiem spoko, nie? No, my akurat chyba na sesji nie traktowaliśmy tej przewagi tak bardzo osobno, w sensie my już ustalając to zagrożenie i efekt, no to myśleliśmy nad tym, wiesz, tak całkowicie jak wygląda sytuacja i nie traktowaliśmy tego, że dodajemy osobną przewagę, nie? Tylko myśleliśmy, dobra, to ilu ich jest, czy na przykład, nie wiem, czy walczycie z człowiekiem rybą, a jesteście na morzu, no to trochę kijowo, nie? I tak i tu już się to powiększało, ale co, ty masz deskę do pływania, to jednak da ci jakąś lepszą szansę. Nie wiem, nie? Takie rozkminiam teraz grunt, że nie myśleliśmy o tym jako o osobnej kategorii tej przewagi, nie? Tylko, że to już jest w tym miejscu, nie? Że o tym wszystkim myślimy i rozmawiamy, z czego chcemy skorzystać, nie? I tak szczerze powiedziawszy, też się bardziej kieruję w tę stronę, bo ja nie jestem wielkim fanem tej przewagi, bo ona faktycznie jest napisana tak, że raczej jest takim stałym bonusem, chyba że się zabierze przez to, że fikcja tak się zadziała, albo taki, a nie inny był wynik rzutu. Natomiast w ostrzach nie ma przewagi, w ostrzach są kręgi. Szajka jako sama organizacja sama w sobie ma swój poziom. Tym poziomem jest właśnie krąg i on dużo ustala, na przykład jak duże są gangi tej szajki, albo jakiej jakości ma się sprzęt. I ta wartość jest porównywana do wartości kręgu naszego przeciwnika. I wtedy po prostu się patrzy, która wartość jest większa. Ta, która jest większa, sprawia, że albo mamy łatwiej i efektywniej, albo właśnie mniej. I można też oczywiście na tym działać, że ale ja używam tutaj wyśmienitego noża, więc jego zbroja nie ma dla mnie znaczenia. No to wtedy sobie mieć gry ustala, no faktycznie tak, no ale już przeszliśmy przez ten etap kręgu i przechodzimy do etapu troszeczkę takiego ekwipunku, nie? To wszystko jest płynne, nie jest to napisane dokładnie, żeby tak to robić, ale mi taka krok po kroku takie coś pomaga. To też prawda, że nie zawsze o tym pamiętam, bo przy wpływie emocji, dynamiki, sceny i pacingu im płynniej się to robi, tym lepiej, więc jeżeli już zaczynasz to płynnie robić, to chyba tylko more power to you. No tak, no w sumie tak. Konsekwencje. Jest tutaj parę rzeczy. Właśnie, jest tutaj powiedzenie usunięcie przewagi albo przyznanie przewagi przeciwnikowi lub przeszkodzie. Czyli ta przewaga jednak jest czymś na stole, nie? Na przykład jakimś żetonem albo coś takiego. Prawda, no. A ja o tym tak nie myślę, ja prędzej to każdą sytuację sobie, tak jak sama ty powiedziałaś, bo kręgi są niezmienialne podczas skoku, więc nie musisz o tym ciągle pamiętać.
Znaczy, łatwiej jest to zapamiętać, a o przewadze czasami da się zapomnieć. I jest tutaj też coś, przykład tego, że można łączyć te konsekwencje. To jest kolejna, według mnie, rzecz, która też jest taką szarą strefą nawet i w Ostrzach Mroku. Razem ze znajomymi mówię, że ostrza są trochę jak Makao. Każdy stół będzie miał inaczej ułożone te szare strefy, bo można łączyć dowolne opcje, żeby dopasować fabularnie te konsekwencje, czyli można zrobić przy zagrożeniu poziomu 3 krzywdę poziomu 3, ale można też zrobić krzywdę poziomu 1 i coś zrobić, dodatkową komplikację. Tak naprawdę nie ma napisane tego, żeby nigdzie. Bo tutaj jest to jak w przykładzie, więc to się jest zasugerowane, ale też nie jest napisane, że trzeba rozdzielać skalę konsekwencji. Słyszałem o takim przypadku, mistrzu gry, który podczas prowadzenia kompanii ostrzy, która też jest grą na tym silniku, strzelał potężnymi konsekwencjami i to wielokrotnie, w sensie kilkoma naraz, i nie zmniejszał tego poziomu, kiedy je rozdrabniał. Więc było tam bardzo ciężko. Okej, no to ostro, bo rzeczywiście ja od razu myślałam o dzieleniu, nie? Że gdybym, no wiesz, że gdyby był poziom 3 i wciskałabym samą krzywdę, no to kazałabym zaznaczyć tam w karcie 3 segmenty, nie? No tak, albo jeżeli bym chciał rozdzielić na całą drużynę, no to bym dał na przykład 3 kapturom po ranie 1 poziomu, bo w fikcji nie wyniknęło, że oni działali wspólnie, tylko akurat pomyłka jednego z nich, nie? Więc ja też jestem taki, żeby to rozdzielać i balansować. I myślałem, że jest to w ogóle w podręczniku spisane, nie? Ale zostałem wyprowadzony z tego błędu, bo nie ma nigdzie czegoś takiego. Jest tylko w przykładzie powiedziane, tak jak tutaj. I tak samo, każdą konsekwencję można odpierać osobno i jest tutaj odpieranie pancerz. A gdzie mówisz o tym przykładzie? Czy to z tego z faku mówisz? Drugi akapit od dołu. Aha. Tak, i płynnie bym przeszedł tutaj do odpierania i pancerza. Z tym pancerzem to ja miałam tyle moich frustracji w ogóle, bo ja tego tak bardzo nie rozumiałam od początku, a to przez to, że ja nie rozumiałam ekwipunku i jak on działa, nie? Że ja myślałam, że wszystko sobie zaznaczamy na początku, co my bierzemy, i ja w ogóle miałam tyle irytacji z tym, jak to działa, nie? Że teraz dopiero zaczęłam to kapować, jak ostatnio o tym rozmawialiśmy, nie? Z tym zaznaczaniem pancerza. Bo mamy podzielone na pancerz ten zwykły, ciężki i specjalny, nie? No i mam takie, że ja wiem, że po prostu, że jak bierzesz ciężki, no to, że masz drugą szansę, nie? Że zaznaczasz drugi punkt i po prostu drugie miejsce w tym obciążeniu, nie? Ale tak fabularnie jak sobie myślę, że cięższy teoretycznie może więcej krzywdy wybronić, nie? Niż taki zwykły. I to już, wiesz, mi się taka włącza typowa podziałka, nie? Że lekki pancerz cię obroni przed dzidą, ale nie obroni cię przed toporem, nie? Czy coś tam. A tu jest tak, że po prostu zaznaczasz kolejny i... Tak, ciężki pancerz jest tak naprawdę drugim użyciem, a nie... bo wtedy przerabiasz swój bazowy na ciężki, więc mógł wytrzymać 2 ciosy. Ale tak, nie ma tego napisane, że się nam to pewnie. Nie ma tego napisane. W ten sposób można zmniejszyć konsekwencje właśnie, albo całkowicie jej uniknąć w nawiasie według uznania OP. No to tutaj jest ta nieścisłość, która jest znowu do ustalenia przez stół. Kolejny taki podpunkt. Ja mam takie wrażenie, że ja będę chciał zrobić sobie w przyszłości listę takich pytań, tak jak w Iron Swornie masz pytania do świata, żeby go sobie stworzyć, to ja będę miał pytania do tych szarych stref. No to jest w sumie sensowne, nie? Że ustala się przed grą, czy chcecie tak, czy tak, żeby to było interpretowane, nie? I tak dalej, i tak dalej. Coś wspominałaś o tym, jak jest używany pancerz. No żeby nie było tutaj wątpliwości, pancerz się zaznacza w momencie jego użycia, a nie wcześniej. To ma symulować co uważam, że jest świetnym pomysłem, czyli wyciąganie ekwipunku z kapelusza, robienie tego, co Ocean's 11, który był jednym z inspiracji do Ostrzy Mroku, i wszystkie heist movies, cały ten gatunek jest właśnie tym, że widzowie, a w naszym przypadku gracze i mistrz gry, zaskakują się, jak ich postacie są przygotowani do
absurdalnych sytuacji. Zupełnie takich, których się nie powinni spodziewać. No ale to tak. Ja tego, no jak mówiłam, nie zrozumiałam z tym ekwipunkiem tego od początku, nie? Tam zobaczymy dalej jak w tekście, ale ja po prostu tego mogłam nie wyłapać, bo w ogóle najpierw z graczami, no to zaczęłam, wybierzcie sobie od razu ten ekwipunek, nie? I w trakcie gry to w ogóle wyszło, że tam chyba Kasia powiedziała, ej, ale to nie tak. I wykreślaliśmy wszystko, nie? Ale to jest fajne, jak lecimy z tym jednostrzałem i rzeczywiście jak się myśli o tych istotach z lasu, banitach, no to oni wszystko mogą nagle sobie wykorzystać od czapy. Czy na przykład tutaj miałem tajną skrytkę, czy coś tam, czy miałem blinę, nie? No u nich to jest sensowne, nie? Że mogą mieć wszystko w tym hajście. Tak. Krzywda. Ja za bardzo nie mam tutaj nic do dodania, bo ona jest praktycznie 1:1 i w ostrzach, i w jego innych iteracjach uznaje się te negatywne efekty krzywd tylko w momencie, w których mają one sens do fikcji. Nie będzie się rzucać z pomniejszonym efektem, bo się ma zanik pamięci krótkotrwałej, kiedy uciekasz przed zgrają strażników. Okej. Nie musisz pamiętać, dlaczego uciekasz. Nieźle. No ja z krzywdą to mam o tyle, że wiesz, że najpierw jak to sobie przeglądałam i tutaj widziałam 4 poziomy, raz, 2, 3, 4, to miałam takie kurde srogo, nie? No to jak ktoś ustali to zagrożenie na poziomie 3, no to zaraz ktoś może umrzeć, nie? Po prostu strasznie szybko, że to może być, chyba że będzie łaskawy i ustalą inne konsekwencje, nie? W tej sytuacji, ale potem jak na kartę zerknęłam, nie? I tam jest krzywda, że pierwsze 2 poziomy mają po 2 kwadraciki, nie? No to wtedy to już tam było dla mnie bardziej sensowne, nie? Ustalania, że jest więcej szans na to przeżycie, nie? Więc i tak można dowalać w te krzywdy, nie? A nie, że się obawiasz, że o nie, zaraz zabije gracza. I stres. Też rzecz, bez której już ciężko mi grać, że mamy punkty stresu. Punkty stresu są taką metawalutą, takim zasobem gracza, zasobem jego postaci, żeby mógł nadwyrężać swoje siły, żeby robić coś ponadprzeciętnego. Chociaż na przykład wytrzymywać ciosy, czyli odpierać konsekwencje. Mega mi się podoba tutaj ten status bycia zdesperowanym. I to jest chyba coś, co ja nawet chyba zainkorporuję do ostrzy, bo w ostrzach jest tak, że ma się ten pasek stresu, jeżeli się go wypełni albo przekroczy, to zależy od gry, to odpadasz ze skoku, nie możesz już rzucać na nic, po prostu postać staje się nieprzytomna, niegrywalna przez gracza, jest wyciągnięta z mechaniki, dostaje traumę i po takich 4 traumach staje się niegrywalna zupełnie. Czyli można stracić postać nie tylko ją zabijając, ale też można ją przetraumować. Przechodzi na tak zwaną emeryturę. Może się stać przeciwnikiem graczy albo cokolwiek tego typu. Po prostu staje się już mechanicznie niegrywalna. A tutaj nie robimy takiego niefajnego, że gracz już nie może grać, bo tak naprawdę jeżeli gracz straci swoją postać przez otrzymanie traumy, to w zależności od tego, w którym momencie to było sesji, może stracić bardzo dużo rozgrywki. No i wtedy na warsztat wchodzi kooperacyjność pomiędzy nim a mistrzem gry, pozwolenie mu troszeczkę więcej mówić w kwestii światotworzenia czy opisywania sytuacji, ale nie każdy stół ma taką płynność w obowiązkach i może wtedy grać się zwyczajnie w świecie nudzić. A tutaj mamy ten status bycia zdesperowanym, czyli dostaje większy efekt, ponieważ chłop się stara, ale jest bardzo lekkomyślny i nie może odpierać swoich konsekwencji, swoich poczynań. To uważam to za świetnym pomysłem na jednostrzały i też lepszym niż wyłączenie kogoś z gry. No, wiesz co, ja jak on jest zdesperowany, to już go sobie wyobrażam z takimi wytrzeszczonymi oczami, że adrenalina już weszła tak na maksa, nie? I
no, z tym brakiem odbierania i tego, to myślę, że ja już nie myślę, co robię, tylko po prostu działam, lecę z tym, nie? Musiałabym zobaczyć więcej tych rozgrywek, nie? Jak to jest właśnie z tym handlowaniem tego stresu, bo zastanawiałam się właśnie z tymi 7 punktami, nie? Czy na jedno strzała to nie jest za dużo, ale z drugiej strony jest sporo tych umiejętności, do których można wykorzystywać ten stres, nie? Za które się płaci stresem do użytku. No ale to też zależy od postaci. No, po takiej jednej rozgrywce to jest mi trudno stwierdzić, nie? Jak z tym. Ja myślę, że jest to w miarę dobrze zbalansowane. W odstrzach jest bodajże 8 albo 9 punktów stresu i no jest ta zasada, że jak będzie trauma, no to odpadasz, ale można zacząć skok już z jakąś pulą tego stresu, bo on się nie zeruje pomiędzy skokami w całości, tylko trzeba się odstresowywać. A tutaj mamy coś takiego jak złapanie oddechu, co też sprawia, że można zejść z bycia zdesperowanym tylko raz na cały skok, na całą eskapadę, ale dzięki temu właśnie, że możesz działać będąc pod wpływem tego stresu, to te 7 punktów uważam za liczbę, którą przyjmuję. Nie zastanawiałem się aż tak bardzo nad tym, nie wyciągałem żadnego Excela w związku z tym. Jasne, no, ale skoro już mówimy o tym złapaniu oddechu, no to tak sobie przeskoczę o te 2 strony na chwilę, nie? Że ogólnie bardzo to lubię tak fabularnie, się przypomina mi to spotkanie z oparciem, nie? Dzisiaj akurat pisałam o Cthulhu Głęboka Zieleń, nie? I tam też jest oparcie, a też w Tajemnicach Pętli jest spotkanie z oparciem, nie? Że nie pamiętam, czy wtedy się ściąga wszystkie te krzywdy. Nie pamiętam teraz, jak to się nazywało w Tajemnicach Pętli, nie? Są te punkty. Chyba efekty albo statusy. Albo stany. Stany, właśnie, tak, to było to. No, że można przez taką scenkę fabularną to z siebie ściągnąć, albo no właśnie tutaj, nie? Akurat w Tajemnicach Pętli to bardziej to działa chyba jak się gra kampanię na przykład, nie? Bo to wydaje mi się, że fajniej to po prostu jak z drugą postacią rozmawiają, to jak mają okazję więcej po prostu się zagłębić w to, nie? A tutaj to jest tak typowo, że twoja postać się relaksuje, nie? I możesz sobie opisać, spędzić czas z jakimś banitą, może też, który musi złapać swój oddech, nie? No to może w ten sposób to lepiej pod jedno strzał, nie? Mi ciężko sobie wyobrazić sytuację, żeby podczas eskapady mieć chwilę na złapanie oddechu, ale to może być po prostu moja tendencja do podkręcania dynamiki do 11. Takie złapanie oddechu byłoby chyba u mnie dosłownie schowaniem się w beczce, zamknięciem się w niej i zrobieniem takiej bardzo pełnej napięcia, zwolnionym tempie, z głębokim takim wręcz z ASMR-u oddechem naszej postaci, co wyciąga na przykład ilustrację swojej ukochanej albo list, który miał jej dać, nie? I wtedy się robi ten takie dobra, mogę działać dalej. Tak, no to chyba by musiała być taka retrospekcja, nie? Jak w trakcie eskapady, nie? Bo my akurat mieliśmy tak pomiędzy, bo rozumiem, że eskapada to nie jest cała sesja, nie? To są misje po prostu w trakcie sesji. Czy... No właśnie tutaj dobre pytanie. No właśnie, nie? Ja nie miałem w całości sesji jako eskapady, ponieważ miałem krótkie intro i krótkie outro, ale ono nie zawierało żadnej mechaniki, ono było tylko i wyłącznie dla przyklimacenia i zrobienia z tego koherentnej opowieści. Zakładam, że zasady wliczają się tylko i wyłącznie, zasady rzutów i tak dalej, tylko do eskapady są. Czyli to złapanie oddechu się robi raz na eskapadę, jak jest tam napisane. Więc no właśnie, to musiała być eskapada, która by na przykład była mocno rozciągnięta w czasie, w której można byłoby włożyć taki moment. Mogłaby być to mniej taka, jaką sobie wyobrażam, czyli mniej militarna, mniej taka, że w nocy się przekradamy, tylko bardziej na przykład
Dobra, eskapadą dzisiaj jest wejście do dzielnicy Czerwonych Latarni i przekonanie ich największych biznesmenów i bizneswomen do naszej sprawy. No to wtedy złapanie oddechu będzie o wiele prostsze. No właśnie. No ale rzeczywiście zastanawiam się teraz nad tymi eskapadami, nie? Teraz tam, no na początku to pisze, że pojedyncza eskapada powinna zająć od 1 do 4 godzin rozgrywki, nie? U nas to było tak, że no jako pierwszą eskapadę, no to sobie ten początek, nie? I ten napad na ten wóz celnika, to sobie skarbnika, to sobie określiliśmy jako jedną, no bo potem co? Oni poszli oddać złoto wieśniakom i ich rzeczy i potem jeszcze udaliśmy się do bazy banitów i oni tam dowiedzieli się właściwie, jaki będzie cel tej grubszej misji, nie? Ale... I zrobiliście normalnie rzut, zrobiliście ewentualne komplikacje, krzywdę i tak dalej? W sensie było na stole, podczas tego napadu na celnika, było na stole to, że mogą dostać jakieś krzywdy albo stres. Tak, to było od początku, no. Mieliśmy pierwszy zegar tam, nie? No to wtedy po tym celniku, jak był briefing do faktycznej misji, to wyzerowałaś im wszystko? Czy grali ciągle tak samo? Wiesz co, to zależy, w sensie mieliśmy ten brief, więc w sumie był czas na to, a też wiesz co, mieliśmy ten zegar krótki, więc tak tych konsekwencji to oni tam nie mieli za wiele, nie? Natomiast tutaj też było, że się zastanawialiśmy z tym ekwipunkiem, czy to powinno być, wiesz, że od tego momentu to już co powiedzieliście, że macie, no to macie, czy tutaj rzeczywiście mieliście tą noc w tej bazie banitów, zaczyna nam się ta kolejna eskapada i zerujemy to ponownie, nie? Że bierzecie nowe 5 rzeczy, nie? To zastanawiam się, czy to nie jest taka kolejna rzecz, co wiesz, co też do tej puli pytań, nie? Żeby zapytać graczy. To u mnie chyba tak, żeby to rozkminić, nie? No, powiem ci jak encyklopedia, nie? Odpowiem ci jako suchy fakt. Popełniliście sytuację, która nie jest wbrew koncepcji, bo powinniście w takim przypadku zrobić tak naprawdę 2 bardzo króciutkie jednostrzały. Bo nie ma właśnie tego, jak wspominałem, nie ma tego free playu. Zrobiliście de facto free play trochę, nie? Zawadzający postacie, że można tam rzucać. Nie mieliście zbierania informacji, bo nie ma takiej mechaniki w banitach, ale zrobiliście de facto free play. W banitach tego nie ma, więc ja bym to sklasyfikował jako bardzo króciutką eskapadę. Wyzerowałbym absolutnie wszystko i zacząłbym drugą eskapadę, czyli de facto drugą sesję, można to tak nazwać. Okej, dobra, w ten sposób. No tak, no wiesz, ja też na przykład nie miałam pojęcia, jak działają te retrospekcje, nie? W trakcie, że wiesz, że w czasie akcji te retrospekcje, że się... Ja nie wiedziałam, jak sobie korzystać, więc ja po prostu robiłam retrospekcję, że wspominamy coś, nie? Czy na przykład pytałam, dobra, jak zareagował twój ojciec, gdy dołączyłaś do banitów, nie? I tak dalej, i tak dalej. Nie? Tam nam wychodziło, ale to rzeczywiście wychodziło nam w tych spokojniejszych momentach pomiędzy tymi akcjami, nie? Jak odwieźliśmy to złoto do wieśniaków, jak potem byliśmy w tej bazie i sobie tworzyliśmy powoli ten świat, nie? Że tam akurat mieliśmy w ogóle radę banitów z tych wszystkich, był reprezentant każdego gatunku zwierzęcia, nie? I tam znamy się, że z mojej spalonej wioski tego niedźwiedzia, nie? I tak dalej, nie? Także no tutaj, czyli to powinna być taka ciągła akcja, tak w zasadzie, nie? W zasadzie, ale zawsze istnieją odstępstwa i można zrobić, gracze mogą wymusić na tobie jakiś odpoczynek, na przykład taki, że pokonali strażników, przed nimi jest loch, w którym są zamknięci polityczni więźniowie, których trzeba wyciągnąć, ale nie ma żadnego zagrożenia, nie ma nic, mogą sobie tutaj chwilę odpocząć, napić się tego piwa, które zostało w kuflu u jednego ze strażników i wtedy na przykład można sobie zrobić to złapanie oddechu, niż gdy się może na to zgodzić, albo może powiedzieć
nie ma tak fajnie i ciśniemy, nie? To bardzo mocno zależy od tego, jaki się chce pacing uzyskać. To jest bardzo ciekawe to, co mówisz, bo zrobiłaś de facto z tego bardziej klasyczną sesję, ponieważ nie wiedziałaś, że istnieje ta cała struktura. To prawda, Bo no. ostrza mają konkretną strukturę, mają takie te 3 fazy, one mogą się różnić w czasie bardzo różnie w zależności od stołu. Niektórzy mogą zrobić krótkie sesje, a długie freeplaye, a niektórzy lubią właśnie skupić się na mięsie, czyli skoku, a freeplaye i postoje robić wręcz prawie w trzeciej osobie. A CBR oraz Banici wycinają tylko skok, więc dla kogoś, kto jest obeznany w tej strukturze, jest to oczywiste, że jest to ciągła akcja. Okej, wiesz nad czym się teraz zastanawiam? Aha, tutaj. Okej, tutaj mam sekcję retrospekcja. Dopiero, wiesz, bo jak ja na początku to czytałem, potem chyba przegapiłam to jako sekcję. Właśnie to jest chyba taka jedna z tych rzeczy, co... W sensie najpierw na stronie 11, nie? Przeczytałam właśnie przypomnij osobom grającym, że jeśli zajdzie taka potrzeba, zawsze mogą odegrać te sceny później używając retrospekcji i wtedy, wiesz, tak sobie nie miałam pojęcia, co to jest i już sobie rozkminiałam w głowie, co to może być, że okej, że po prostu robimy jakąś scenkę wstecz, nie? Że robię im to fabularnie. I to było w mojej głowie i dlatego ja mówię o tym, że ja potrzebuję często tych definicji na początku, bo ja potem albo coś stracę, przegapię, nie? Albo coś sobie wywnioskuję. I na stronie 22 jest retrospekcja. Pozwól, że sobie znowu przeczytam, jak to jest we WoE. Retrospekcja, by rzucić na akcję z przeszłości, która ma wpływ na obecną sytuację. A, no widzisz. Ja to totalnie zagubiłam, nie? To pytanie właśnie, o które powiedziałaś, jak twój ojciec zareagował, kiedy dołączyłaś do Bonitów, to ja w takiej głowie miałem wait, that's illegal. Shit. Bo to gracz aktywuje retrospekcję, bo ona ma na celu raz, że owszem, może pogłębić jakąś relację, może zgłębić jakiś wątek, ale jej bazowym celem jest pomoc w obecnej sytuacji, pomoc w teraźniejszości. Więc jeżeli by zrobić z tego scenę z ojcem, to ten ojciec wtedy mógłby się pojawić w teraźniejszości i zrobić ten taki króciutki łuk fabularny, że wtedy był wkurzony, ale teraz wychodzi i pomaga. Okej. Znaczy, czekaj. Wywołaj retrospekcję, by rzucić na akcję z przeszłości, która ma wpływ na obecną sytuację. Okej, dodając, ale nie zmieniając tego, co jest już ustalone. Okej, czyli taka deus ex machina, ale z uzasadnieniem, które się pojawia. Tak. Dobra, i wtedy to też kosztuje stres. Dobra, wiesz co, ja to tak jakoś kompletnie przegapiłam, a... Przykład, chcesz wejść bocznym wejściem do lochu i tam jest strażnik, ale gracz wyskakuje, hola, ja 2 dni temu go przekupiłem. I robią sobie scenkę, jak go przekupuję, rzucamy na to, czy mu się udało, czy nie i wyciągamy efekt tego przekupstwa w teraźniejszości. Okej, dobra, kurczę, no kompletnie to zgubiłam, nie? A grałam z 3 osobami, co też czytały ten tekst. To jest, retrospekcja jest dosyć integralną częścią tych ostrzy, bo to jest po stresie i ekwipunku kolejny element z heist movies. Kolejny element tego, żeby się zaskoczyć. I żeby nie marnować czasu na jakieś... nie marnować oczywiście względem subiektywnym, bo mnóstwo ludzi kocha przez 3 godziny planować krok po kroku jakąś akcję do zrobienia w skoku, do zrobienia na sesji, a niektórzy wolą od razu przejść do akcji i zrobić z tego takich geniuszy ze swoich graczy, ze swoich postaci. Natomiast ja mam tutaj jeden komentarz do całej tej sekcji akcje specjalne. To powinno być o wiele, wiele wcześniej. To powinno być na stronie obok, po przewadze, albo nawet zamiast przewagi, przed zagrożeniem i efektem. Gdzieś tutaj, pomiędzy przewagą a konsekwencjami. Ja uważam, że tutaj powinny być te akcje specjalne, ponieważ one właśnie są do rzutu. Praktycznie wszystkie. Forsowanie jest pierwszą rzeczą, o której pomyśli gracz,
żeby sobie dodać kość. Drugą będzie pomoc, bo najpierw sprawdzasz u siebie, oj, nie mam stresu, pomoże mi ktoś, nie? Albo tego typu. Przewodzenie akcji grupowej, w ogóle wytłumaczenie akcji grupowej powinno być według mnie osobnym takim małym działkiem obok zwykłego rzutu, opisywania zwykłej akcji, bo ono ma w sobie swoje trochę zasady i robi się rzut grupowy zamiast kilku rzutów na to samo wszystkich. To de facto wychodzi to samo, ale jest mechanika, żeby to było działanie wspólne, a nie każdy sobie rzepkę skrobi. Ochrona powinna być według mnie obok odpierania i pancerzu wspomniana lub konsekwencji. No, a tą sekcję o retrospekcji to ja bym tam zaraz przy tych eskapadach, w sensie tam, gdzie ja w ogóle sobie rozkminiłam w głowie, że na tej stronie 11, Używanie gdzie ja stresu sobie bym dał. rozkminiałam. Bo to jest bardzo... Owszem, stresu nie używasz tylko do retrospekcji i do odpierania, ponieważ na przykład do forsowania i do pomocy też używasz, ale te akurat dwie rzeczy można przykleić do rzutów, a jak już stres dostał swój podrozdział, to tam powinny być wypisane rzeczy, które z tego stresu korzystają. Takie mam wrażenie. Tak też u siebie w Fatesach zrobiłem, że od razu po tym, jak wygląda procedura rzutu, to od razu po tym jest, co możesz robić, żeby ten rzut sobie poprawić. Okej, w ten sposób. No, ale no wiesz, ta mechanika ze stresem, no nawet by mogła być w tej sekcji stres, nie? Ale właśnie to wyjaśnienie tej retrospekcji tam na początku bardzo by mi pomogło. Fajnie, że to jest na kartach, nie? Że nawet jak ja tego nie wyłapię, no to gracze to mają, że mogą to wywołać w każdej chwili, nie? Tak, wypisanie takich małym druczkiem, co może postać mechanicznie zrobić z takich rzeczy właśnie, to jest super. Też jest to na ostrzowych, chociaż jest tego tam, o ile pamiętam, troszeczkę bardziej ukryte. No jest to tak bardziej skrótowo, tak mi się wydaje. Ale jest tam też o wiele więcej miejsca na to, żeby playbooki miały swój unikalny ekwipunek i swoje unikalne umiejętności, które się, nie musisz ich mieć w tym momencie, bo je się tak ptaszkiem zaznacza, które się wykupiło. A my za chwilę przejdziemy do umiejętności naszych graczy. I Tak, ale jeszcze mamy po drodze zegary postępu. Czyli coś już, o czym rozmawialiśmy, coś, co ostrza propagują i są często grą, w której pierwszy raz się człowiek z nimi spotyka, ale nie zostały przez nich wymyślone i de facto można ich użyć w każdej grze. Prościej w tych, które zbierają ilość sukcesów, ale jak to ostrza pokazują, one nie zbierają sukcesów, a też się tam tych zegarów używa. Ja pamiętam, że miałaś z tymi zegarami kilka pytań, kilka rozkmin, więc oddaję ci tutaj pole. Tak, wiesz co, no jeżeli chodzi o mechanikę zegarów, to rzeczywiście jest coś, co myślę, że też wyjdzie w praniu, w sensie im więcej rozgrywek, to tym lepiej chyba będę rozkminiała, ile ustalać segmentów, czy w tym momencie w ogóle potrzebujemy zegara, czy nam jest potrzebny, czy tutaj zostawić bez zegara. Też był taki moment, że na włamanie się do chaty, do takiego domku na drzewie, który no, należał do jednej banitki, nie? I ona akurat tam miała jakieś swoje zabezpieczenia, pułapki, no więc na to stwierdziłam, że no skoro to są jakieś pułapki do rozkminięcia, no to można 4 segmenty zrobić, ten podstawowy, nie? Bo tutaj właśnie jest ustalone, bo tutaj mamy właśnie ustalone z góry, nie? Że jest 4, 6, 8, nie? Na te zegary. Co też mi się w sumie nie podoba, ale to zaraz do tego przejdę. No i okazało się, że te 4, że po prostu tutaj narzucenie tego, no to było, się okazało za dużo, nie? I że troszeczkę nam się to przez ten zegar rozwlekło, bo na samym końcu nam jeszcze zostało jedno pole, bo raz tam czy 2 się akcja nie udała, nie? No to
rany, no to jeszcze raz, nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc nad tym rzeczywiście muszę się zastanowić, że to jednak lepiej jest zostawić na coś bardziej ekscytującego niż włamanie się do domku na drzewie. Ale no później w sytuacji tych 8 zegarów, no to miałem 3 graczy, nie? I tutaj powiedzmy na te nasze grande finale, no to 8 segmentów było w miarę w sam raz, nie? Że udało nam się to rozkminić. Natomiast nie wyobrażam sobie tego, gdybym miała 5 osób przy stole. I wiesz, jak podstawowo na przykład mamy to zagrożenie 2, nie? Czy efekt 2. No to wtedy sobie tego nie wyobrażam za bardzo, że to jest dla mnie po prostu za mało i wydaje mi się, że tutaj po prostu w podręczniku powinno być, że też dowolna liczba ustalania tych segmentów. W sensie, że do dogadania, albo nawet jak ty mówiłeś, do tych 12 może, nie? W sensie, żeby to po prostu dobierać liczbę segmentów pod liczbę graczy, nie? Którzy z tobą grają przy stole. Żeby tak to dobierać z tymi zagrożeniami. Tutaj nie miałam okazji jeszcze wypróbować tutaj w tym systemie tych przeciwstawnych zegarów, nie? Przynajmniej sobie nie przypominam, żebym z nich korzystała, czy tak. No ale wtedy to też jest, że jak graczowi nie wyjdzie, nie? To wtedy się wypełnia, bo to nie jest, że osobno sobie gracz rzuca, nie? Znaczy, że za NPC-ów się rzuca. To wtedy jak graczowi nie wyjdzie, no to tak, no to jak graczowi nie wyjdzie, no to się wypełnia ten zegar złych, powiedzmy, nie? Tego zagrożenia. Chyba w ten sposób to jest, nie? Dokładnie tak. Jeżeli mamy zegar, który symbolizuje, że coś się złego dzieje, no to jest raczej wypełniany przez zagrożenie i oczywiście możliwość użycia tego zagrożenia, czyli przez konsekwencje naszych poczynań. Ciekawe, co mówisz o tych zegarach, bo mam takie wrażenie, że patrzysz na te zegary mocno z perspektywy apeków. Mówiłaś o tym grande finale, nie? Że akurat 8 segmentów wypadło dobrze na 3 graczy, ale na 5 już by to było za mało. Ja generalnie rzecz biorąc raczej się zgadzam, ale z drugiej strony od razu mi tutaj pojawia się myśl i ta filozofia już we krwi jest u mnie. A co na to fikcja? Jeżeli fikcja mi powie, że 12 byłoby za dużo, to ja bym nie użył 12, niezależnie ile mam graczy. Po prostu tak wyszło, nie? Tak stworzyłem zagrożenie, najwidoczniej za słabe zagrożenie. Albo bardziej wtedy bym się skupił na tym, żeby efekty były mniejsze, bo jeżeli to jest grande finale i nasz przeciwnik albo przeszkoda jest potężna i ma nad nami przewagę, no to nieważne jak długi jest ten zegar, ważne jest jak szybko go się wypełni. Do czego właśnie są używane mniejszej skali efekty. Okay. Ja mam doświadczenie po kilku latach grania w ostrza, że długie zegary się strasznie ciągną. Okay. Że one niestety nie wypalają i byłem bardziej skłonny do dużych zegarów, kiedy faktycznie podkreślić, jakim to nie jest badassem wasz przeciwnik, ale trzeba dobrze zachować balans pomiędzy ilością segmentów, a jakimi efektami się rzuca. Bo w ostrzach i w konsekwencji też tych innych grach, które używają nie przewagi, tylko kręgów, to masz tam ustalone z góry pewną ilość modyfikatorów ze wszystkich, które ci zmniejszają albo powiększają efekt. To sprawia, że można mieć jeden wielki 12-segmentowy zegar i w przypadku ograniczonych efektów w najlepszym przypadku go wypełnić 12 rzutami. To jest według mnie ilością rzutów, która powinna być na całą sesję, a nie na finał. Okej, w ten sposób. Faktycznie to, co wspomniałaś, czyli użycie zegara na samym początku w sprawie zakradnięcia się do tego domku, po prostu trzeba się z tym ograć i pod instynkt sobie ustalić, jak dobrze tymi zegarami dysponować. Z czasem to po prostu przychodzi. Tak mi się wydaje. Jasne, no tutaj też chyba to balansowanie tym efektem zagrożeniem jest do zastanowienia się, nie? Bo w tym przypadku jak my mieliśmy
to grande finale, to właśnie to zwykle wypełniali 2 albo 3 segmenty, nie? Jak coś się udało. My na przykład opisywali mi, co chcą zrobić, nie? I ustalaliśmy, okej, czyli w tym momencie, no to tutaj, żeby zrobić tą akcję, no to jak wszystko ci się uda, no to efektem jest, że włamujesz się do tego zamku, że, nie wiem, udaje ci się powalić tych strażników na wejściu i jeszcze coś tam, nie? Tak, teraz do końca nie pamiętam. Ale że wtedy miałam tak na logikę w głowie, no to 3 efekty, no to muszą być 3 segmenty, nie? Jak tutaj tak to opisuję, nie? Więc miałam takie... No tak. To jest 1 na 1 wręcz. Tak samo zagrożenie. Jak masz zagrożenie 3, to na zegarze tym negatywnym wypełniamy 3 segmenty. Tak, no i wiesz, i w tym momencie mi się zrobiło, że wiesz, prawie jedna osoba już coś zrobiła, nie? I prawie połowa zegara już jest zapełniona, a druga to już, wiesz, byłaby, gdyby miała tyle samo, nie? To już by była ponad połowa i tak dalej, nie? Więc tutaj rzeczywiście to balansowanie tym efektem. Patrz, że na tak, ale możesz zawsze powiedzieć, że efekt masz zmniejszony, ponieważ no udało się, ale ze zmniejszonym efektem, no i wtedy możesz zastosować to, że pomimo efektu 3 tylko 2 segmenty się wypełnią, bo jedną z konsekwencji, którą sobie wytworzysz, że udało ci się, ale jednak nie aż tak bardzo. To jest coś, co rzadko używam i jest też tutaj powiedziane, że segmenty na zegarze mogą być również wymazywane, aby odzwierciedlić sytuację fikcji, w których postęp został utracony. Powiem szczerze, że mi to umknęło, bo ja nigdy tak nie robiłem. Nie pamiętam, żeby to było w ostrzach i nie uważam to za dobry. Że wymazywanie. Z prostego powodu. Nie chciałbym, będąc graczem, żeby mi cofano postęp. No, że ewentualnie bym wiedziała, że się pojawia jakieś zagrożenie ekstra, ale nie, że na przykład... Czyli komplikacja. No, na przykład, ale, tak. No. Ale no, jak sobie... Wiesz, jak się gra po prostu w gry albo starsze, nie wiem, że lecisz w te stare disneyowskie, lecisz Simbą i cofa cię znowu do pierwszego poziomu, nie? Czy na początek poziomu. I wszystko musisz znowu przechodzić, a byłeś już pod koniec, nie? Nie było save pointu po drodze wystarczająco blisko. Właśnie. Gry RPG w domyśle to nie są roguelike'i, nie trzeba resetować poziomu. Powiedziałaś o tym takim, że u ciebie w grande finale było tak naprawdę włamanie się do zamku, dobrze to zrozumiałem? Znaczy generalnie tam mieliśmy, wiesz, włamanie się do tego zamku, chcieliśmy znaleźć mapę, ale też uwolnić rodzinę jednej z naszych banitek, nie? I w sumie tą banitkę, bo ona tam była zdrajczynią i ona zdradziła, bo porwali jej rodzinę, nie? Tak. Okej. No, więc tak to się rozbudowało w ten sposób, nie? Wszyscy się rozdzielili w zasadzie wtedy. Okej. I wypełniali tak naprawdę ten zegar, tak? No to ja myślę, że nie. No w takim razie użycie było bardzo poprawne. Też jak się daje mniejsze efekty, to gracze mogą dalej mieć mnóstwo możliwości, żeby ten efekt podbijać. Wyciągają ekwipunek, nie? Wyciągają forsowanie się na efekt, a nie na kość. Wyciągają bycie zestresowanym. Albo nie kojarzę, czy to było tutaj napisane, ale czymś, co bardzo lubię, nie ma. Szkoda. Co też się robi w Ostrzach Mroku, kiedy chce się podbić efekt? Zmniejsza się swoje położenie, czyli powiększa się zagrożenie. Ja coś kojarzę, że gdzieś tutaj było napisane coś takiego, ale ciężko mi teraz to znaleźć tak na szybko. Jeżeli jest, to uważam, że to bardzo dobra decyzja, że jest, a jeżeli nie ma, no to słabo, że nie ma. Czyli nadwyrężasz swoje bezpieczeństwo, żeby sobie powiększyć efekt. Co uważam, że też jest świetnym mechanizmem do tworzenia takiego klimatu ryzykantów. Teraz też sobie nie umiem przypomnieć, nie? Że ewentualnie może jakoś to stresowanie, no to ma być to ryzyko, nie? Że możesz stać się szybciej zdesperowany. Może i tak. Znaczy, nie wiem, teraz nie mam konkretnego przykładu przed sobą, nie? Może w niektórych, wiesz, tych typowych umiejętnościach tych zwierząt. O, to prawda. To prawda. Może w specjalnych umiejętnościach zwierząt i teraz możemy sobie na spokojnie do nich przejść. 4 to 6 weeks later.
Postaciami są po kolei według tworzenia bardziej postaci, ale może do tego wrócić. Jest kilka takich zwierzątek. Czyli lis, sowa, królik, jaszczurka, niedźwiedź i szop pracz. No cała gama zwierzątek leśnych. I nietoperz, i wiewiórka, i borsuk, i dzik, i jeż, i skowronek. Dokładnie, bo jeszcze jest kolejna strona, czyli o wiele więcej pamiętałem, co jest bardzo fajne. Mi się to podoba, taki zalążek archetypu, ale nie uprzedzajmy faktów i może wróćmy do tego faktycznego tworzenia postaci. Czyli od czego zaczynamy? Czyli zaczynamy od motywacji, dlaczego walczymy przeciwko szeryfowi i to określa kolor kaptura. No szczerze powiedziawszy, niestety, kiedy ja grałem, to mi to nie zaistniało to u mnie. Prawdopodobnie skupiliśmy się na innych aspektach gry i ten bardzo fajny, ale tylko jednak flavor mi uciekł. Coż uważam, że wielka szkoda. To jak u ciebie było? U mnie akurat to troszeczkę zagrało. W sensie, gdy podali kolory swoich kapturów, no to starałam się później zadawać im pytania, nie? W jaki sposób to się stało, co na nich tak wpłynęło. Teraz nie pamiętam, jak się nazywał ten niedźwiedź w naszej drużynie, nie? Ale on rzeczywiście wciągnął w swoje backstory to, że rzeczywiście jego wioska została napadnięta, że tam część niedźwiedzi zostało zabranych do niewoli i no, chciał osiągnąć tą sprawiedliwość, nie? Więc to go bardzo targało, ta chęć odzyskania wszystkich i doprowadzenia szeryfa do sądu, nie? To akurat było fajne. Nice. Także no, to jest akurat super pod tym względem, nie? Że może nakierować kogoś na jakąś ciekawszą historię postaci, nie? Że myślę, chcę wziąć sobie różowy kapturek, no to w kim się zakochałam, nie? Czy jaki to jest rodzaj miłości i tak dalej, no. To jest bardzo fajny zabieg tutaj, taki światotworzeniowo-fabularny, żeby można było się do czegoś zaczepić. Ja się do tego przyczepić absolutnie nie mam jak, a wręcz podoba mi się. Przechodząc do bardziej mechanicznej rzeczy, czyli atrybuty. Mamy przypisanie bazowych pól kości do atrybutów. 1 dwójkę, 2 jedynki i 1 0 do siły, rozumu, finezy i uroku. Nie pamiętam, czy to są dokładnie takie same liczby jak w CBR-ze, ale zakładam, że tak. No, mało tego. W połączeniu z umiejętnościami, którym potem przysługuje 8 punktów, żeby je sobie rozdysponować, to mam wrażenie, że to jest takie prawienie, żeby postacie były mocno wyspecjalizowane. No, to prawda. Masz jakieś zastrzeżenia do tych umiejek? Czy może do atrybutów? Wiesz co, do samych tych atrybutów nie, może do tych umiejętności, coś o czym już kiedyś rozmawialiśmy, nie? Ale akurat jeden z moich graczy tak zwrócił uwagę, że no, jeden się zastanawiał i sama nie wiem, czy to by było spoko, czy nie? Ale że chciałby, żeby te umiejętności były dopasowane do atrybutów w pewien sposób, nie? Że bierzesz z tego kostki i bierzesz jeszcze z danego atrybutu, nie? A inny dodał, że brakuje mu takich umiejętności, bo mamy tutaj zastraszanie, nie? Ale na przykład brakuje mu czegoś takiego jak charyzma albo rozmowa, czy coś takiego, nie? Bo gdy próbował akurat z kimś dyskutować czy coś, no to taką najlogiczniejsze dla nas było po prostu wykorzystanie uroku, nie? I to sprawiało, że miał małą pulę kości, no więc zastanawiał się nad większą ilością umiejętności, nie? W tym momencie. Mhm. No tak się teraz przyglądam, no i zastanawiam się nad tym, nie? Używanie argumentów, rozumiem, takich, żeby ani nie zastraszać, ani nie używać podstępu. Ja zdecydowanie wolę mniej umiejętności niż więcej i nie lubię bardzo abstrakcyjnego i niepotrzebnego rozdzielania różnych umiejętności społecznych. Że faktycznie, jeżeli jest jawna różnica, to tak, ale nie rozbijajmy tam uroku między... Mówię teraz bardziej o takim przykładzie z Cthulhu, czyli tam jest takich kilka umiejętności, które są zupełnie niepotrzebnie rozbite na różne, a mogłyby być jedną. Ale to już tak abstrahując. Ja mam pytanie do ciebie. Czy wy przypadkiem nie rzucaliście za mało kośćmi? Czy nie używaliście samych umiejętności albo samych atrybutów jako bazową liczbę?
Nie. Okej. W sensie, że chodzi ci o to, że albo rzucaliśmy tylko atrybutami, albo tylko umiejętnościami, tak? Tak. To nie, tak nie robiliśmy. Znaczy, a powiedz mi jeszcze, to jest tak, że za każdym razem się wykorzystuje umiejętności? Jakąkolwiek? Za każdym razem, jeżeli to nie jest odpieranie stresem konsekwencji, to jest to dobranie atrybutu do umiejętności, czyli jednocześnie odpowiadasz na pytanie, jak i co robisz. Czyli można zastraszać urokiem albo siłą. No dobra, a na przykład gdybyś chciał kogoś przesłuchać, no to która z umiejętności się do tego nadaje? Gdy na przykład ktoś próbuje albo porozmawiać dyplomatycznie, nie? No to zastraszanie, a nie podstęp na przykład mi do tego nie pasuje, nie? Uliczny spryt, gdybyśmy na przykład rozmawiali dyplomatycznie, nie? Gdyby ktoś sobie tak wymyślił, no to też nie do końca mi to tutaj działa, nie? Więc też nie do końca zawsze mi działają umiejętności, nie? Wszystko tutaj, myślę, zależy od dwóch rzeczy. Od fikcji, czyli od tego, jak opis ma nam wybrać umiejętność i przez to, jaką wybierze się umiejętność, atrybut, to wtedy mistrz gry wychodzi z efektem i zagrożeniem. Więc jeżeli to byłoby przesłuchanie takie typowe, no to oczywiście to wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak gracz do tego podejdzie. No, gracz wybiera umiejętność, więc to jest jego groszka. Faktycznie nie ma tutaj czegoś takiego jak przekonywanie, które jest normalnie w Ostrzach w Mroku, które jest bardzo szerokim pojęciem, którym po prostu ono polega na tym, żeby kogoś przekonać. Nie muszą to być prawdziwe informacje, może to być kłamstwo. Chodzi o to, że suchą logiką, rozsądkiem chcesz kogoś przekonać. Osobno jest bratanie się, czyli zakumplowanie się z kimś, którego tutaj też trochę brakuje, tak mi się wydaje. Zamiast tego są inne rzeczy. I jest dowodzenie, w którym się zawiera i rozkaz, ale też zastraszanie, więc tutaj mam wrażenie, że zostały użyte takie słowa, które sprawiają, że bardzo wąsko na nie patrzymy, no ale z drugiej strony te atrybuty też dodają coś do tej fikcji, więc na pewno bym wziął do takiego przekonywania urok i bym pomyślał, czy uliczny spryt, jeżeli bym nawiązywał do tego, kto jest moim rozmówcą, czy to jest jakiś złodziej, czy coś takiego, a tak, no myślę, że trafiłaś dobrą kosą w spory kamień, bo ciężko tutaj znaleźć taką typowo umiejętność autorytetu. O, znalazłem słowo. Więc ja mam pewne podobne, dzięki tobie mam to spostrzeżenie, że te umiejętności są bardzo dziwnie poukładane. Akrobatyka z atletyką, ja bym absolutnie połączył to na samym początku, nie? Bo tak... No, w sumie tak. Jaka jest tutaj różnica, tak szczerze powiedziawszy? Bo pewnie chodzi o to, że atletyka jest bardziej na wytrzymałość, nie? Ale czy naprawdę musimy się aż tak bardzo zagłębiać w szczegóły? No, myślę, że w tej sytuacji nie, zwłaszcza, że no, jest pewna pula tych umiejętności, nie? A teraz też tak, no zwróciliśmy uwagę, że no przynajmniej tak myślę, że można by wepchnąć na to miejsce coś innego, nie? Żeby też powiększyć jakąś tą możliwość, nie? Żeby tak już, w sensie, no bo to jak są określone te umiejętności teraz, no to czasami może być troszeczkę ograniczające, nie? Tak, dlatego ja nie jestem wielkim fanem umiejętności jako takich. Ja zdecydowanie wolę podejścia i bardziej abstrakcyjne próby znalezienia takich rzeczy, które może postać robić i żeby były skodowane. Bo tutaj mamy atrybuty, które uważam są o wiele lepsze niż typowymi w sumie atrybutami w Ostrzach Mroku. Bo tam jest faktycznie, tam masz atrybuty i akcje. A tutaj nazywa się tutaj to atrybuty, ale ja bym bardziej to nazwał podejściami, tak jak jest w CBR-ze, bo w CBR-ze są podejścia plus umiejętności, czyli jak i co robisz, a w Ostrzach jest po prostu co robisz i to są akcje, które mają więcej kostek, summa summarum mają podobnie jak tutaj połączenie atrybutów i umiejętności,
I one są tam podzielone na 3 kategorie, którymi są atrybutami. Ta kategoria jest po to, żeby podczas levelowania można było levelować daną kategorię, żeby potem wybrać sobie, gdzie dodać kropkę do jakiejś konkretnej akcji, oraz po to, żeby mieć jakąś pulę do odpierania. Bo jak tutaj się odpiera atrybutami, to w ostrzach prawdziwych też się odpiera atrybutami, a nie konkretną akcją. I tutaj dochodzę do tego clue, co chciałem, czyli do tego, że akcje w ostrzach mroku to nie są umiejętności. Tam nie masz tam napisane atletyka, tylko masz przemykanie i finezja. Tam, no, finezja akurat angielskim, ale po polsku to jest tam inaczej napisane. Chodzi mi tutaj o to, że to jest już takie naprawdę rozdrobnione i jakby się tak zastanowić, to nie ma to większego znaczenia, ale dla mnie ma z perspektywy psychologicznej. Umiejętności, jakie tutaj są rozpisane, w dużej większości, czyli akrobatyka, atletyka i dalej, to są konkretne rzeczy, które postać potrafi. A akcje w ostrzach mroku to są rzeczy, które postać robi, a nie potrafi. Jak to robi, pod względem tego, co faktycznie w fikcji robi, to już jest o wiele szerszy zakres, niż jak tutaj mamy. No tutaj jest na przykład umiejętności strzeleckie, a w ostrzach jest polowanie. I w tym się zawiera jednocześnie strzały z dalekiej odległości, ale też śledzenie celu, dowiadywanie się informacji o nim i takie wszystko, co można byłoby zabrać, to polowanie. A tutaj jest to bardziej, jest tutaj troszeczkę taki miszmasz pomiędzy skillami z tradycyjnej gry i tym, o czym mówię. No, ale tak jak teraz sobie patrzę, no to w sumie, tak jak mówisz, że to polowanie, nie? No to w sumie można by połączyć te umiejętności strzeleckie w ten sposób z tym przetrwaniem, nie? No bo przetrwanie można interpretować jako taki survival, nie? Że poradzenie sobie w lesie na przykład, nie? Coś, no to wtedy tutaj też moglibyśmy umieścić te strzelanie na przykład, nie? Że tak też mogłaby to postać gracz zinterpretować. Tak, i o to właśnie chodzi, żeby nauczyć się, że to gracz, jego interpretacja gra tutaj pierwsze skrzypce. Mistrz gry twoją interpretacją określa położenie efekt, ale nigdy nie powinien zabronić graczowi chociażby spróbowania. Zawsze może zniechęcić, oczywiście argumentując to jakoś, i rzucić efekt zerowy, ale ten efekt zerowy zawsze można jakoś podnieść, więc chociażby forsowaniem się, więc moim takim marzeniem trochę jest spróbowanie zrobienie zestawu atrybutów, czyli podejść. No, rozróżnijmy to. Atrybuty to są te rzeczy z osobnoku, a tutaj, tak jak i w CBR-ze, to są dla mnie bardziej podejścia. Żeby zrobić połączenie podejść i akcji. Czyli jak i co robisz, tylko faktycznie co robisz, a nie jaką umiejętnością się posługujesz, żeby osiągnąć cel. Bo gracz powinien się skupić na tym, jaki jest jego cel i co robi, żeby go osiągnąć, a nie co używa ze swoich... No właśnie tutaj de facto nie mam za bardzo... mam nadzieję, że mnie rozumiesz, bo próbuję tutaj znaleźć słowo, które będzie innym niż co robi. Nie używa wiedzy, to bardziej zależy od tego, jak gracz opisze to w fikcji, ale nie musi de facto korzystać z wiedzy, tylko po prostu coś robi. Przemyka, albo demoluje, a tutaj akurat demolowania nie ma. Brata się i tak dalej. Zastrasza. Akurat w przypadku zastraszanie jest bardzo mocno ukierunkowane, a dowodzenie było tam bardziej szerokie. Za to podejścia sprawiają, że te umiejętności zawsze można przekoloryzować na swoją modłę. Można zastraszać finezją, a można zastraszać siłą. Można też zastraszać podstępem. Nie, przepraszam, podstępnie można siłą użyć podstępu. O, w ten sposób. Zawsze jakoś tak można to połączyć, żeby było ciekawie. Natomiast zdecydowanie wolę podejście akcji z Ostrzem Roku niż umiejętności.
I to jest zarzut nawet nie do samych banitów, tylko do tego, czym się inspirowali, czyli do CBR-a. Okej. No. Tam oczywiście była inna lista umiejętności, bo tam był cyberpunk, więc tam były trochę inne rzeczy. Jasne. Znowu się pakuję w podcast 1,5-osobowy, więc teraz ja się przymknę i mogę ci oddać w sprawie zwierzątek pierwsze skrzypce. Co o nich sądzisz? Kurczę, zwierzątka, w sensie sama ta koncepcja zwierzątek mi się podoba i to jak właściwie łatwo jest wymyślać więcej zwierzątek, nie? Bo to jest tak bardzo właściwie kreatywny motyw, nie? Że wiesz, mamy już tutaj i tak 12 stworzeń, nie? Ale zaraz mi się pcha do głowy przy tych ich konkretnych umiejętnościach, które są dostosowane do każdej rasy, nie? Że co można by zrobić więcej, nie? W co można by polecieć. Same te postacie są bardzo fajnie opisane. Podobają mi się ich umiejki. Podoba mi się też to, że są takie umiejętności, które nie są tak stricte mechaniczne, nie? Że zaznaczaj te punkty stresu, albo że możesz coś zrobić raz na eskapadę, tylko są też takie bardziej opisowe, jak u dzika, nie? Czuły nos. No to z łatwością podążać za zapachem innych żywych stworzeń, no i oczywiście jedzenia. No to jest takie bardziej opisowe, albo też są takie umiejętności, że i mistrz gry będzie musiał pokombinować, nie? Że na przykład u wiewiórki, nie? Że jak ona ma stałą czujność i nie może zostać złapana w zasadzkę przez wroga, nie? No to co innego dla niej wykombinować, nie? Jeżeli ktoś na przykład planował tutaj wsadzić ich w zasadzkę, no to nam daje sporo możliwości, nie? Tak, to jest o ile pamiętam nawet czym się Łot chwalił podczas materiałów promocyjnych przed premierą, że zwierzęta mają po 2 umiejętności. Jedna jest dla mistrza gry, żeby uwzględnić ją podczas ustalania efektu i zagrożenia, a druga jest bardziej dla graczy, żeby mogli aktywnie jej użyć. Mi się to podoba, to jest takie drapie po tej stronie mózgu, która lubi poukładane rzeczy w Excelu. Nie mam za bardzo do czego się tutaj przyczepić, szczególnie, że to jest gra na jedno strzały, więc większa ilość byłaby niekoniecznie niewskazana, ale niepotrzebna do tego, żeby się dobrze bawić. No tak, już i tak jest ich 12, nie? To jest całkiem spora ilość, więc to i tak super. Jedno takie, znaczy mini, ale zastanawiam się u niedźwiedzia, nie? Nad niedźwiedzią siłą. Naprawdę ta umiejętność, no to jest po prostu forsowanie, nie? I tak to się działa tak samo jak forsowanie. Na to mi zwrócił uwagę gracz i zastanawiam się, czy niedźwiedź może zrobić podwójne forsowanie w ten sposób? Przeczytajmy sobie, tak żeby była jasność. 2 punkty stresu za wykonanie niesamowitego pokazu siły, jak podnoszenie, rzucanie, uderzanie, miażdżenie. Jeśli wykonujesz rzut na akcję, działasz tak, jakbyś użył akcji specjalnej forsowanie. No szczerze powiedziawszy, to drugie zdanie jest zastanawiające, ale to pierwsze jest czymś, co istnieje w Ostrza Mroku, jest coś bardzo podobnego. Zazwyczaj się to nazywa czymś typu nie ma lipy albo coś ten deseń. I polega to na tym samym, że możesz za forsowanie się wykonać jakieś nadludzkiej czynności, jeżeli wykazać się nadludzką siłą. Czyli jest to na pewno coś, co by mistrz gry w normalnym wypadku by albo nie pozwolił, albo dałby zerowy efekt, albo ograniczony, nie? Więc de facto trochę to jest to, o czym mówisz, że to jest podwójne forsowanie się w danych przypadkach, bo ja bym to uznał, że jeżeli niedźwiedź by użył tej umiejętności, tej zdolności, specjalnej zdolności, bo to nie jest umiejętność, użyłby jej, żeby w ogóle rozpocząć akcję jakąś, na przykład przesunąć ogromny głaz, żeby zaryglować wrota, to raz, że może to zrobić i bym dał mu normalny efekt, bo jest niedźwiedziem i użył tych 2 punktów stresu, a każdemu innemu bym powiedział, no w pojedynkę jest to efekt zerowy, a 2 ma kostkę dodatkową za to, że uznajemy to za forsowanie.
Więc jest tutaj na pewno poprawa efektu z zerowego na jakiś większy, albo po prostu jest to poprawa efektu i kostka więcej, jeżeli robimy z tego rzut. Tak jak mówisz, de facto jest to podwójne sforcowanie się za 2 punkty. No, w sumie to gdyby jednocześnie wykorzystał to i forsowanie, no to myślę, że niedźwiedź ma największe szanse na szybkie osiągnięcie tego kompletnego stresu, nie? Bo tutaj już by była w tym momencie, 4 punkty naraz, nie? Ale ja nie wiem, czy ja bym wtedy nie stwierdził, że już się forsujesz, tylko po prostu masz lepszy efekt, w sensie, że masz jednocześnie plus efekt i kostka. Zastanowiłbym się, czy tutaj pozwolić na coś takiego, żeby miał de facto 2 bonusowe kości. Natomiast dzięki temu, że wspieranie konsekwencji jest tutaj tańsze niż w ostrzach, pasek stresu jest tam chyba o punkt lub 2 krótszy, to nie zmienia to faktu, że tutaj myślę bardzo łatwo wpaść w pełny stres. No i dzięki temu, że to nie wyrzuca cię z gry, nie wyrzuca cię z rozgrywki, to jest wskazane, żeby to robić. Okej. Czy są jeszcze jakieś takie smaczki, które mogła wyciągnąć ze swojej rozgrywki, a są w związku z tymi zdolnościami? U mnie akurat była wiewióra i wiewióra w więzieniu strzeżonym przez tabun strażników i samego szeryfa. Wiewióra już miała wcześniej pokitrane rzeczy, jak na przykład najpierw użyła tej umiejętności przed, wyciągając z drzewa prawdopodobnie jakąś broń, o ile pamiętam, a potem w więzieniu w skrzynce wyciągnęła halabardę bodajże, albo włócznie, co mi się bardzo podoba ta umiejętność. Ona jest strasznie taka fabularna i ciekawa do odegrania, a nie jest po prostu niedźwiedź silny, niedźwiedź miażdżyć. Słuchaj, u mnie w grupie był Shop, wiewiórka też i niedźwiedź. No i pamiętam właśnie, że Michał właśnie jak gra niedźwiedziem, no to się zawiódł trochę tym forsowaniem, nie? W sensie tą niedźwiedzią siłą, że miał takie, że wychodzi mu na to samo, ale wiewióra korzystała z tych dodatkowych skrytek jak mogła i Shop na pewno wykorzystywał te zdolności manualne, nie? Więc to było fajne, że kombinowali z tym, jak wykorzystać te zdolności. Dobrze, przeszedłbym dalej. Generalnie mocno na plus zwierzątka. I wspominałaś o tworzeniu swoich własnych. Miałaś jakiś pomysł? Kiedyś miałam i nawet w tym moim poście, który o tym robiłam, to o nim pisałam, ale myślę, że koń mógłby być też fajny. Nawet jest na okładce, więc... Nawet jest na okładce, dokładnie, nie? Akurat wśród tych złych zwierzątek. I wilk. Tak, zdecydowanie wilk. Chociaż wilk jest... wilkowi oczywiście przypisuje się szeryfa, tak z marszu, nie? Jak pierwsza opcja. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest bardzo oczywiste. Zawsze, ale jakby się wzięłoby się takiego wilka i by się powiedziało, że jest się bratem, albo synem, albo członkiem, jakąś mieć tą relację z szeryfem, no to wtedy fajne dramy można było z tego odegrać. Ja tutaj widzę brak reprezentacji gryzoni. Brakuje mi tutaj szczura albo myszy. Też by było fajne i te różnice wielkości to też by było słodsze. No, można byłoby zagrać na tej różnicy, że jest, że mysz jest taka mała, że mogłaby się wślizgnąć wszędzie, a jej umiejętnością specjalną może w komentarzach byście mieli jakieś pomysły. Jak nie mysz, to szczur, albo po prostu to by można byłoby nawet włożyć do wspólnej puli, jeżeli chodzi o zdolności. Widziałbym tutaj jakąś społeczną rzecz, czyli jeżeli chodzi o szczury. Ogromne rodziny, tunele, jakiś bonus do rzutów na tą wiedzę uliczną. No, to by było fajne. Mysz mogłaby mieć trzecią rękę, czyli swój ogonek. Mogłaby w nim coś trzymać. No, to by było słodziusie.
sama ze swojej strony pragnęłabym reprezentacji płazów, nie? I totalnie chętnie zagrałabym żabą. Oj tak. Albo ropuchą. Ropucha, też. Roznoszenie trucizny. Zatrute strzały. Do tego przejdziemy za chwilę. Tak, bo zaczynamy chyba już... jeszcze jest ekwipunek. Dobrze. Przypomnijmy sobie tylko, jak to w ogóle działa mechanicznie. Deklarujemy obciążenie przed eskapadą. Mamy lekkie, normalne, ciężkie. To są nasze punkty do tego, żeby nimi rozdysponować i wybrać na potrzebę sytuacji, wyciągnąć jakąś umiejętność, która nam przyda się podczas tej sceny, a nie planować z góry, co bierzemy ze sobą. Żeby był taki filmowy feeling, że nasi bohaterowie są lepiej przygotowani niż my jesteśmy w stanie wymyśleć. Tak z marszu. Żeby być przygotowanych na improwizowane problemy podczas sesji. Tak, i tutaj te punkty obciążenia to mnie zastanawiały przy tym pancerzu, nie? W którym spędziłam tyle po prostu rozkminy, jak to w ogóle działa, nie? Pamiętasz? Mhm. Tak. No. Ale tutaj, tak jak widzę, że ciężki pancerz waży 2 punkty obciążenia, nie? Ale żeby z niego skorzystać, to trzeba najpierw zużyć normalny, żeby z niego skorzystać, nie? Tak? Jak chcesz mieć dodatkowy pancerz, no to w sumie musisz wykorzystać 3 punkty obciążenia. Ja tak pamiętam, że tak grałem w ostrzach zawsze i od zawsze do tej pory, że drugi pancerz jest po prostu droższy, żeby był mniej opłacalny, ale działa dokładnie tak samo, czyli zdejmuje ci jedno... działa dokładnie tak samo jak zwykły pancerz. Tylko jest droższy, bo to jest jak drugi raz zgłoszenie nieprzygotowania na lekcji. Już tak... No właśnie, nie? No. I tak, kurczę, to mechanicznie rozumiem, z czego wychodzisz. Strasznie mnie to frustrowało z takiej mojej po prostu myślenia o tym tak logicznie, jakbym nosiła ciężki pancerz, że bardzo by mnie denerwowało to, że działa tak samo jak mój lekki pancerz, nie? Zawsze możesz to i chyba nawet takie jest założenie, że grając odpalasz pancerz i mówisz po prostu, możesz go opisać oczywiście i tak dalej, jak to wygląda, a kiedy zaznaczasz drugi ciężki, to dopisujemy do tego, że hola, tak naprawdę od początku miałam ciężki pancerz, więc zdołał on wytrzymać 2 uderzenia, albo coś ten deseń. I to jest to drugie uderzenie. No. W ten sposób mogę się zgodzić, tak. Że to by mogło być, no. Ale jest to takie faktycznie zderzenie się fikcji i balansu, bo powiedziałbym, że duża i ciężka broń ręczna, która tam też jest za 2 punkty obciążenia, sugeruje, że da ci lepszy efekt niż broń za 1 obciążenie, a tak naprawdę nigdzie to nie jest napisane, więc jest to do uzgodnienia dopiero kiedy się wyciągnie tą ciężką broń. No i pytanie, jak z niej korzystasz, czy siłowo, czy z finezją, no to wtedy też można byłoby się zastanowić w przypływie chwili i stwierdzić naprawdę różnie w zależności od sytuacji. Tutaj nie będzie takiego typowo tradycyjnej zasady na sztywno, ani nie będzie typowo OSR-owego rulingu napisanego, który był elastyczny, kiedy się go wymyślało, a jak się już go wymyśliło, to jest na sztywno. Tutaj wszystko jest płynne i wszystko zależy od sytuacji i fikcji. Więc rozumiem frustrację, rozumiem skąd mogła ona wyniknąć, bo tutaj takich zakrętasów jest więcej. No po prostu myślałam o tym pancerzu dosyć tradycyjnie, nie? Że rzeczywiście po prostu, że itemy w miarę jak, wiesz, są bardziej skomplikowane, cięższe, większe, no to powinny dawać nam lepsze te bonusy, nie? Tabele losowe, czyli pomoce dla mistrza gry, żeby mógł się czymś inspirować podczas albo przed grą i mieć przygotowanych jakichś NPC-ów, przedmioty, scenerię i tak dalej.
Nie wiem, czy tutaj trzeba za bardzo się rozdrabniać co do tych tabel. Ja generalnie rzecz biorąc, czy jakiekolwiek tabelki jestem zawsze chętny, więc bardzo się cieszę, że istnieją. Mamy tutaj zwierzęta, bohaterowie niezależni, którzy tak naprawdę profesje tych bohaterów niezależnych, a nie wszyscy. Wszystko tutaj jest jednym zdaniem albo jednym terminem, żeby było tylko inspiracją na szybko, a wtedy całym stołem można do tego hasła całą backstory nawet dodać, jeżeli się wkręcam gracza. Bo to nie musi być tylko na barku mistrza. Dużo tabelków, dużo opcji w nich. Bardzo mnie to cieszy, nie? I takich zwykłych jak przedmioty, i tak fabularne rady, nie? Co by tu mogło być umieszczone. Także super. Tak, przeszkody, przedmioty, jedzenie, broń i na samym końcu myślę, że jedna tabelka jest ciekawsza, czyli konsekwencje. Coś, z czym pewnie zieloni w Forged in the Dark mieliby duży problem, czyli jak wymyślać kreatywne konsekwencje, żeby nie mucić ciągle tych krzywd albo stresu. Akurat stres nie może być za bardzo konsekwencją, ale żeby nie posiłkować się tylko mechaniką, ale też wpadać na ciekawe komplikacje, wpadać na ciekawe pomysły na komplikacje. To bardzo mi się ta tabelka podoba i bardzo się cieszę, że tutaj jest. No, to prawda. Akurat sama miałam trochę kminię nad tymi konsekwencjami. Ty zaglądałaś tutaj? Tutaj akurat w czasie sesji nie. Wtedy lecieliśmy na improwizację i kombinowaliśmy sami, nie? Bo też w dużej mierze w sumie wymyślaliśmy te konsekwencje potencjalne przed rzutem, nie? Że co jak się uda, co jak się nie uda, nie? I tak, bo myśleliśmy właśnie co potencjalnie może się stać, nie? Żebyśmy mogli wtedy rozdysponować dobrze to zagrożenie, nie? Że jaka wielka jest skala, nie? Zagrożenia. I to wymienialiśmy sobie co może się stać. To jest ostatnia kartka, strona w podręczniku głównym, więc mamy tutaj oczywiście kartę postaci, do której właśnie teraz przejdziemy. Zaczyna się akcjami specjalnymi, czyli ściągawką dla gracza i miejscem na portret. Rysowaliście tutaj sobie coś? Nie, na samych kartach nie. Wiesz co? Wkurza mnie, jak mam takie widzę, w sensie rozumiem, że to może być pomocne, ale osobiście wolę, jak mam po prostu czyste miejsce na narysowanie portretu, nie? I tak był taki mały szkic, to mi mało robi. W sensie wkurza mnie, jak mi wystaje spod ołówka. Nie? Taka podstawka. Także osobiście wybrałabym puste okienko, nie? Żebym mogła sobie narysować tutaj, co chcę. Ale to, no wiadomo, że to jest taka pierdoła, nie? Pierdoła. Ja jestem zupełnie nie kreślarski, więc bym tam prawdopodobnie nawet tego nie ruszył nigdy. A dobrze wiedzieć jak wygląda to z perspektywy kogoś, kto raczej będzie na karcie postaci doodle rysował. Niedawno czytałem, że od czegoś w końcu są te marginesy na kartach postaci. No właśnie po to, żeby na nich rysować. Oj tak. Moją kartę ze Star Wars to mam całą zarysowaną, nie? No ale też samo to, wiesz, że tutaj mamy są zaznaczone nawet tutaj oczka, a każde zwierzątko może je mieć gdzie indziej, nie? W sensie królik ma je o wiele szersze niż sowa, która ma ogromne oczy, nie? No, wyobraziłem sobie, że ktoś by tutaj mógł narysować właśnie wiewiórę albo innego mniejszego zwierza, który ledwo co sięga krawędzi dolnej i tak próbuje podskoczyć i tak naprawdę mu widać tylko pyszczek w górę, więc wtedy cały ten zarys jest zupełnie niepotrzebny, to masz rację. I kompletnie nie mieszczący się niedźwiedź, nie? Tak, tylko klatka piersiowa. Albo dolna żuchwa, no tak, świetnie. No. Jakby był kameleon, tak, ale... to bym zostawił puste. Tylko oczy takie lewitujące. Ekstra. No, ale to, że mamy te akcje specjalne tutaj wypisane, no to dla mnie to jest złoto, nie? Bo ja wszystko po prostu... Ja jestem bardzo zapominalska. I to mi ratuje życie.
Więc to bardzo doceniam, że to jest na samej karcie postaci, nie? Tak podstawowo. Tak, to jest wzięte troszeczkę z ostrzy, chociaż tam jest bardziej skodyfikowane to i bardziej porozrzucone, bo tam jest o wiele więcej miejsca na wszystko jest na jednej kartce, a nie jak tutaj na dwóch, bo za chwilę przejdziemy do tej reszty tej kartki. Złoto generalnie tutaj jest to bardzo fajne. Mamy kartę, która jest już odrobinkę uzupełniona, bo jest wzięta po prostu z mojej sesji. Słaba postać, motywacja, zwierzę i tak dalej. Tutaj za bardzo nie ma się do czego przyczepić. Zdolności nie były, widzę, przepisane. Ciekawe, jak o nich gracz pamiętał. Pozdrawiam. Jednym był zastanawiający było do stresu, czyli to, że jest tam to jest de facto siódmy kwadracik, czyli należący do paska stresu. Jest o konturach niepełnych, zakropkowana jest. Ja bym wolał chyba bardziej zboldowanie, bo to by wtedy było wiadomo, że chodzi o desperację, żeby było wiadomo, że to masz. A tutaj przez to bym się tutaj zastanawiał, czy ja faktycznie mam ten 7 punkcik. A to już faktycznie takie jest nitpicking. Mhm. Tak, teraz się zastanawiam przy krzywdzie, nie? Jak tak patrzę pod spodem, pod tym stresem. Bo widzę, że wiesz, przy pierwszym i drugim poziomie krzywdy to są po 2 okienka, nie? I zastanawiam się wtedy, jak to nabijasz, to czy na przykład jak masz 2 okienka zaznaczone tej krzywdy pierwszego poziomu, nie? Jak sobie nabijesz, to podwójnie obniża efekt? Czy dopiero wtedy obniża ci efekt? Tak samo Podwójny. przy tym drugim. Podwójny. Czyli tak samo jak na tym drugim etapie, no to minus 2 kostki się robią, tak? Dokładnie tak. Okej. Czekam na moment, aż mi powiesz, jak to robiłaś podczas gry. Nie pamiętam. Totalnie nie pamiętam. Nabijaliśmy to według tych okienek, nie? Teraz po prostu się nad tym zastanowiłam, nie? Nie mam pojęcia, jak to wykombinowaliśmy w trakcie gry. Ja myślę, że dopóki stół jest tej samej myśli, to nie ma to większego znaczenia, bo to takie strzeżenie się tych zasad nie zmienia doświadczenia z rozgrywki, takie detale. Może mieliście troszeczkę łatwiej, ale co z tego, jeżeli jesteście graczami, którzy lubią dramy albo lubią problemy sobie robić, więc nie było to większego problemu. Myślę, że można byłoby dosyć wpaść na ten pomysł, że to jest podwójne obniżenie faktoru, podwójna minusowa kość, ze względu na to, że tam troszeczkę niżej masz tą broń ręczną i ciężki pancerz i tam masz te kwadraty ze sobą sprzężone. Jakbyś miała te krzywdy sprzężone tak samo jak tą dużą broń ręczną albo pancerz ciężki, to wtedy bym rozumiał to tak, że musisz zaznaczyć 2 krzywdy, żeby mieć jeden efekt negatywny. Bardzo mi się podoba tutaj generalnie wizualia tej karty, że jest z krawkami papieru, z ciężką beczką. To obciążenie jest super urocze. Tak, to prawda. To jest słodkie, no i to, że mogli zrobić równe tabelki, nie? A jakoś ma to swój mały urok z tymi kartkami. To jest fajne. I to, że krzywda się rozszarpuje powoli, nie? Przy śmierci już w ogóle jest kompletnie rozwalona, nie? Tak. Fajny detal, mały, a cieszy. Nie ma miejsca za bardzo na jakiekolwiek notatki, ale z drugiej strony po co ci notatki na jednostrzale, który jest nastawiony na akcję, improwizację i mały prep. Więc karta fajna, generalnie rzecz biorąc. Mam jeszcze 2 rzeczy, o których byśmy mogli pogadać. Jest to dodatek oraz często zadawane pytania. Ja bym najpierw zaczął od dodatku, żeby skończyć ze wszystkimi tymi oficjalnymi rzeczami i przejść wtedy do tych pytań, które szybko przelecimy, żeby zobaczyć, czy nie odpowiedzieliśmy już sobie na parę tych pytań podczas podcastu. Tools of the Trade. Łukasza Kołodzieja, czyli głównego fireballistę, chłodnego twórcę RPGów. W tym momencie pewnie już ma kilka gier od premiery Banitów napisanych. Wiesz co, ja bym powiedziała, że Łukasz Kołodziej to jest taki Stephen King RPG-ów, nie? Jeżeli chodzi o ilość. To mam nadzieję, że to usłyszy i się przynajmniej uśmiechnie. Pozdrawiamy Łukasza i spójrzmy sobie na jego twór, taki darmowy dodatek do darmowej gry. A to są po prostu sprzęt
który ciągnie za sobą jakąś fabułę, jakąś narrację i nie jest taką po prostu tabelką losową, bo tak. Zdecydowanie wszystkie, jak to już samemu napisane zostało przez Łukasza, wszystkie przedmioty są jakiejś magicznej natury. Co sprawia, że wprowadzamy do naszej gry na naturalne zagadnienia, na naturalne elementy. Zawsze można je olać, po prostu powiedzieć, że to są legendy, albo mity, albo po prostu coś, co sobie wymyśliła Gawieć, kiedy te legendarne przedmioty były używane i były o nich pisane pieśni. Na przykład ostrza to są bronie używane przez konkretne organizacje. To sprawia, że mamy nagle frakcje w naszej grze i możemy sobie z nich skorzystać, żeby było ciekawie. Dla przykładu rzucę sobie tutaj kaszusteczką i wybiorę 4 przeszywające pancerz ostrza z kości Tusk Raiders, czyli i jest w nawiasie napisane, że to są dziki, czyli nazwa wzięta z Gwiezdnych Wojen, ale chodzi tutaj o Raidersów kłów. Bardzo, bardzo ciekawe. Widzę ich, jakby to było post-apo, musieliby mieć motocykle. Tutaj by pewnie jakieś ciężko tutaj mieć wierzchowce, kiedy konie też są antropomorficzne, ale gang motocyklowy w średniowieczu bym tak to na szybko sobie ich próbował wprowadzić. Cudnie. Łukasz ma talent do wymyślania takich totalnie szalonych broni. W sensie tak sobie teraz myślę o wszystkich tych itemach, o których czytałam w Siewcach Śmierci, nie? No to jest po prostu szaleństwo, nie? Musisz na to spojrzeć, bo są naprawdę odjazdowe. Ja myślę, że ja Siewców Śmierci jakoś wprowadzę do Mordborga. Nie wiem kiedy, nie wiem przy jakiej okazji, ale muszą się pojawić, bo to jest zbyt fajna rzecz. I w zbytnio podobnym klimacie, żeby z tego nie skorzystać. Okej, jestem ciekawa, jak to się połączy. Mam takie wrażenie, że bardzo płynnie. Dalej. Były ostrza, więc są i strzały. Strzały tutaj przez Alana Silverfeathera stworzone. One są tutaj wypisane, jakby to były pojedyncze strzały o takiej wartości, że wystarczy jedna, żeby już było naprawdę ciekawie. I faktycznie, jak tak sobie tutaj czytamy, co mi się bardzo tutaj podoba, że one są nazwane po numerze modelu albo tytule modelu, to nadaje taki alchemiczny albo steampunkowy, taki inżynierski klimat do tych strzał. Model 2136 był tak blisko. Kocham to imię. Alan Srebrnopióry. O, to jest słodkie. Kojarzy mi się z tym twórcą różdżek z Harry'ego Pottera. Nie wiem, zwłaszcza, że teraz, wiesz, to jeszcze, że doczytałem tutaj, że właśnie uwięziony, nie? A on, zdaje się, też był przez pewien czas w Azkabanie. Nie pamiętam, jak się nazywał ten twórca różdżek, ale to mi się przełożyło na te magiczne strzały tutaj. No, bardzo fajne. No to od razu można wprowadzić tą postać, nie? Szczególnie kiedy zakapturzeni banici będą go wyciągać z więzienia. Potem są boby. Teddy Black Fox, który nie jest niedźwiedziem. Absolutnie. Nie może być niedźwiedziem. To byłoby zbyt proste. Bomby, jak to one mają w zwyczaju takich średniowiecznych albo fantasy klimatach, są zrobione ze wszystkiego i potrafią absolutnie wszystko. Na przykład, skorzystajmy jeszcze raz z kosteczki. 6. Niespodzianka słonecznikowa, delikatna fiolka rzadkich olei i jest zapalająca. No to słonecznik, jest słońce, jest ogień, jest ciepło i przy okazji pewnie pięknie pachnie. Nice. Zwierzątka dają tyle możliwości. Dalej. Tutaj mamy coś faktycznie magicznego, czyli płaszcze. Te płaszcze zostały stworzone przez Mary Little Lamb. Słyszałam Little Lamb i po prostu wyobrażam ją sobie taką małą uroczą owieczkę. Trochę mam w głowie tą postać z Zootopii. No właśnie, czy ma charakter z Zootopii, czy nie? Dobre pytanie. Wiesz, jak tworzy płaszcze, to z drugiej strony mogłaby być jak ta Edna z I nie ma mocnych, no?
O ja! Tak, królowa designu, nie? No, z tym, że Edna nienawidziła jakichkolwiek peleryn, nie? A tutaj typowo jesteśmy nastawieni na płaszczyki. Wyrzuciłem 1, więc przeczytam. No, peleryna niewidka. Nawet nie trzeba było w opisie co robi, bo to już wiadomo. Jest za to napisany fragment lore'u, że została uszyta, weaved, mam nadzieję, że dobrze korzystam z tego słowa, uszyta z mgły i szeptów dla księcia złodziei. Kolejne nawiązanie do klasyki kina i literatury. Dobrze, dalej. Buty. No, tymi przedmiotami można ubrać w całości od stóp do głów naszego Banita. Ale tu mi się szczególnie opis podoba tego, kto je tworzył i tę symbolikę. Tam byliśmy skupieni na jednej frakcji, a potem artyści, rzemieślnicy, a teraz prosty lud, dla którego w ogóle Banici, dla których będą działać. Czyli taka zahaczka dla graczy, dla stołu do światotworzenia. Ja generalnie rzecz biorąc jestem coraz bardziej coraz większym fanem wspólnego światotworzenia albo ciekawego światotworzenia przy stole, albo i nawet poza stołem, po prostu graczy, osób grających, żeby odczuć ten świat, że jest nasz wspólny, że jesteśmy z nim związani nie tylko postacią, ale też naszym sobą, albo żeby po prostu wymyślić coś, co jest cool, ciekawe i niekonwencjonalne. Coraz częściej sięgam do gier, które mają na tyle luźny lore i na tyle dużo wolnych białych stron, żeby sprawić, że to jest mój świat. Nawet nie tylko mój, ale całej drużyny. Wspólne tworzenie świata jest fajne. No, proszę wyrzuć 4. Chciałaś 4? No to właśnie weszła. Super. Czarowałam sobie. Proste, skromne sandały, które potrafią chodzić po wodzie. Cud. Plecaki, torby bardziej. A tutaj mamy nawiązanie do naszego antagonisty, do księcia Ruperta, który jest tutaj tak bardzo nieważny. To prawda. Zawsze to będzie szeryf i jego ludzie. Czasami nawet nie będzie szeryfa, jeżeli chcemy zrobić z tego jakąś serię i nabudować to, żeby się szeryf pojawił w swojej glorii. A książę Rupert będzie takim... Mam takie wrażenie, że on będzie tylko i wyłącznie w tle. Że to jest albo za gruba ryba, albo za zbyt, nie wiem jak to określić, odklejona. No ja go widzę jako takiego rozpieszczonego dzieciaczka, nie? No myślę, że dlatego nikt się nim nie przejmuje na co dzień. Tak. Chociaż z drugiej strony zrobić z niego ciekawą personę czy to odgrywki w intrze, albo w prologu, albo w epilogu, albo faktycznie zrobić z nim scenę, kiedy jest eskapada i zrobić go nieoczywistego, jak książę z Robin Hooda, to byłoby wyzwanie. Ale okej. Jego rzeczy to wyrzućmy sobie. 2. Inconspicuous bag. Niepozorna torba, której waga się nie zmienia niezależnie od wnętrza, od zawartości, dokładnie. No znowu Harry Potter. Znowu Harry Potter. I te namioty. Tak, to prawda, no. Cudowne były te namioty. I to wszystko. To wszystko z dodatku. Jak go oceniasz? Fajny. Jest całkiem spoko. Jest sporo tych pomysłów. Fajnie, że do każdej tej broni jest historia, która to nabudowywuje, nie? I że można z tym więcej kombinować, nie? To jedyne, co by mi się marzyło, no to żeby też był po polsku, nie? Tylko, no,
ogarniam angielski, ale też żeby to po prostu miało większy też dostęp u nas, nie? Coś najbardziej zachwyciło ludzi. Raz, że istnieją ludzie, którzy mają problem z angielskim, a dwa, że użycie angielskiego dodatku do polskiej gry i nagłe przełączenie się na angielski może sprawić trudność nawet dla ludzi, którzy bardzo dobrze nim operują, żeby go na bieżąco przetłumaczyć. No ja znam ten przypadek z gier angielskojęzycznych, gdzie wszystko jest po angielsku, no to wtedy jest problem, żeby jednocześnie nie zachwiać tej imersji, nie zniszczyć jej pongliszem i jednocześnie, żeby nie przetłumaczyć tego bardzo koślawo. Więc tak, przydają się. Przydałby się polskie tłumaczenie. Polskie gry dla Polaków. Przejdźmy teraz sobie do tych zadawanych pytań i odpowiedzi. Watt stwierdził, że potrzebne jest troszeczkę pytań, znaczy odpowiedzi na pytania i jest tutaj kilka. Myślę, że nie będziemy się za bardzo w nie wczytywać. Każdy z was może teraz sobie spozować filmiki i je sobie przeczytać, a najbardziej zachęcam do wejścia na stronę itch.io, gdzie ten faku się znajdzie. Wystarczy tylko znaleźć tą grę, którą oczywiście zalinkujemy. Na dole pod elementami do pobrania znajdziecie linka do tego faku. Więc tak, kiedy używać zegarów? No to jest, myślę, bardzo dobre pierwsze pytanie, bo jest to rzecz, z którą mnóstwo mistrzów gry się spotka na pierwszy raz. Jeżeli nie miało kontaktu z jakimś PBTA albo nowszymi grami, które korzystają z zegarów tak często jak ostrza, albo jak gry na tej mechanice. No ja też miałam dylematy, nie? Kiedy powinnam wykorzystać ten zegar, a kiedy odpuścić, no. To było trochę. Bardzo mi się podoba, że tutaj jest poziom efektu i zagrożenia wyjaśnione w przykładach. Wręcz coś takiego, jakby było tabelką, ściągawką dla mistrza gry, to byłoby bardzo, bardzo pomocne. Jak jest ściągawka dla gracza na karcie postaci, to brakuje mi tutaj... Dopiero teraz na to wpadłem, cholera. Brakuje mi tutaj ściągawki dla mistrza gry. Tak, to by było super, masz rację. Każda gra na tej mechanice, z którą się spotkałem do tej pory, miała taką ściągawkę, ale to ze względu na to, że ostrza to zrobiły, więc potem każdy inny hack ostrzy, który swoje miał, jeżeli chodzi o ilość kartek, o ilość zasad, więc też robiło swoje ściągawki. TBR też ma ściągawki dla tego, a nawet ma specjalny dodatek, w którym są ściągawki. I jeszcze kolejny, więc no... przykład. Świetny. Uważam, że jest bardzo fajny, bo pokazuje 3 sposoby konsekwencji. Takie rzeczy są bardzo wskazane, że tak to ujmę, z perspektywy nauczenia kogoś tego systemu. Punkt 7 mnie zaciekawił. Jak się go przeczyta, to ma to duży sens. Jak się go nie przeczytało, to na 2 by powróżyło. Jakbym to ocenił w przepływie chwili. Może gdyby się nazywało po prostu podstawowo dodatkowa amunicja, nie? Tak, słowo dodatkowo by pewnie pomogło. No bo wtedy tak logicznie, że podstawowo mam w broni dystansowej, no. No, ostatnie pytania są już takie też dobrze, że jest, dobrze, że to rozwiało jakieś wątpliwości. Greenwood Outlaws. Ostateczna jakaś ocena? Nie zastanawiałem się nad tym od 0 do 10, ale jakbyś miała to ocenić tutaj wpisz najgorszy system, o którym jesteś w stanie pomyśleć, do Ostrzy Mroku, to tak, jestem uprzedzony. Dlaczego pytasz? To ile byś dała Banditom? Wiesz co, trudno jest mi też
powiedzieć, na ile moja ocena będzie uczciwa, w związku z tym, że ustaliliśmy, że ja poprowadziłam tą grę zupełnie nie do końca tak, jak trzeba było, nie? I sporo mi się rozjaśniło tutaj w trakcie naszej rozmowy. I tak wydaje mi się to taka spoko, sympatyczna 7, do której mam sporo radochy, nie? Miłości, że zwierzątka mnie tu absolutnie zachwycają i oprawa graficzna to mnie bardzo raduje. Widzę raczej możliwość, że to może mi uciec trochę w górę niż w dół, nie? Jak jeszcze pogram i będę miała to większe zrozumienie tych zegarów, się bardziej do nich przyzwyczaję, nie? Też już wiedząc, jak działa broń kompletnie i wszystko. A oprócz tego taka jedna moja rzecz, że no super, że to jest do jednostrzałów, nie? Zastanawiam się, jak to, nie chcę mówić, że ten system jest gorszy, bo nie ma w nim kampanii, nie? Bo to absolutnie nie o to mi chodzi, nie? Zastanawiam się po prostu, jakby to mogło wyglądać, nie? Jakby był bardziej rozbudowany, w sensie zastanawiając się nad kampaniami, nie? Że na przykład chcemy wracać na kolejne przygody do tego świata, nie? Z tymi samymi postaciami. A więcej, że wiesz, może z takiej serii raczej potwór tygodnia, nie? Także myślę, że to jest spoko na takie małe, wesołe przygody, nie? Jestem ciekawa, jakby wygląda gra w sumie na poważnie, nie? Bo ja wiem, że można. Teraz w mojej głowie to się nie pojawia. Jestem ciekawa, nie? Ale to takie nawet 7,5, 7 z plusem. Nie wiem, ale to oczywiście mówię tak jak powiedziałam, nie? Że ta moja gra na razie była taka, jaka była, nie? Ale ja jestem bardzo chętna, żeby zagrać w to ponownie. Bardzo chętnie zagrałabym teraz u kogoś, nie? Zanim bym spróbowała to jeszcze raz poprowadzić. No i bardzo chętnie bym zagrała z jakimiś dzieciakami. Dzieci myślę, że miałyby tutaj super fan. Tak, to prawda. Ja uważam, że twoja ocena jest wręcz ważniejsza niż ocena kogoś, kto się na ostrzach lepiej znał, jak ruszył banitów, bo to nam mówi więcej o podręczniku z perspektywy kogoś, kto nie potrafi, albo nie potrafi, tylko nie wiedział, jak się gra w ostrza, bo nigdy tego nie robił, tego jak dobrze banici tłumaczą granie w to. Tutaj ja kupiłem konwencję od samego początku. Konwencja myślę, że jest tutaj świetnie zaprezentowana. Jest super. No. Filozofia grania w ostrza jest tutaj gorzej trochę wyjaśniona. Mam wrażenie, że najczęściej zadawane pytania dużo wyjaśniają. Ja bym też się skłaniał ku jakiejś 7, może 8. Myślę, że obydwoje możemy tutaj całkiem szczerze polecić Banitów z Greenwood. Bardzo fajna, przyjemna gierka. Jak wspominałaś o tym, jak na poważnie w to zagrać, obejrzyjcie sobie Wojnę Jednorożców. I będziecie wiedzieli, jak będzie można zagrać w Banitów z Greenwood na poważnie. Tak, ja jestem Bastard Enter, w skrócie i de facto normalnie Enter. Moją gościną była SPK Lenka, a to Dzięki był bardzo. Happy Hour, czyli dywagacje o wszystkim i o niczym przy barze. Naszym tematem byli banici z Greenwood, autorstwa Łotra i paru innych ludzi, których sobie teraz tutaj pokażemy na napisach. Dziękujemy wam bardzo za tę grę, bawiłem się na swojej grze świetnie i myślę, że będę sięgał po banitów, kiedy będę potrzebował czegoś fajnego do grania. Dzięki również. Ja również się bawiłam fajnie i mam nadzieję, że jak już teraz więcej ogarniam, no to będę się bawiła jeszcze lepiej, no. Dziękuję. Dzięki wielkie. Na razie. Bye. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.